Cześć, nazywam się Jacek Laskowski. Podczas dzisiejszej prezentacji dowiesz się, czym jest Kafka Streams, czym jest Spark Structured Streaming, jakie są wady, zalety stosowania jednego versus drugiego i jak z tego korzystać. Zapraszam. Miałem właśnie dzisiaj podobną taką rozmowę, zresztą możecie jakby wyczuć klimaty, jak się współpracuje ze mną. Klient dzwoni i mówi, że chciałby mieć numery porządkowe. I tak sobie myślę, jak mówię do Was o numerach porządkowych, to chciał czy nie chciał, myślicie o liczbach naturalnych, które zaczynają się, no i tu jest pewna zagwozdka, od 0 albo od 1, nie? Więc są pewne takie podprogowe założenia, które człowiek, jak usłyszy liczba porządkowa, to już je ma w głowie i wie, o co chodzi, i idzie do kodowania. Nie? Tak, pewnie wielu z Was było już w takich sytuacjach. Pewnie pewien podzbiór tej grupy doświadczył tej nieprzyjemności, że gościu powiedział, ale ja nie o to pytałem, ja nie o to prosiłem, ja chciałem coś innego. Niektóre osoby kiwają głowami. No i dzisiaj miałem taką rozmowę, no i jest taki 23-latek, nie ma go dzisiaj, bo mówił, że nie będzie. Więc mamy taką rozmowę, ja mówię, i on tak mówi, no i mają być liczby porządkowe. Ja mówię, no super, będą liczby porządkowe i mówiliśmy o Kafce. Kafka ma pojęcie offsetów. Pomału przechodzę do tematu prezentacji. Więc ma pojęcie offsetów. Kafki nie będę prezentował tylko bibliotekę, która pozwala korzystać z Kafki jako źródła danych, bądź jako synka, czyli jako zlew albo wyjście, albo output. Więc to miejsce, gdzie będę wyświetlał dane. No i tak mamy tą rozmowę i mówi do mnie tak, będziemy publikować dane do Kafki i te dane będą przychodziły dla różnych, no i tutaj się pojawiło takie pojęcie hostów. Host to jest klucz, więc chcielibyśmy, żeby kluczem był host, a rekordem był jakiś komunikat z tego hostu. Więc może się tak zdarzyć, że jeden nadawca będzie wysyłał informacje o dwóch hostach. Czyli będzie host 1, jakiś komunikat, host 2, jakiś komunikat. I tak będzie na przemian. Powiedzmy, żeby było trudniej, na przemian. Nie wiem, czy trudniej jest na przemian. Jak wyczuje człowiek, że jest na przemian, to sobie wykombinuje, że będzie co drugi czytał i będzie miał kolejność. No nie, tak nie jest. To może być w dowolnej kolejności. No i co robi Kafka? Jak wiecie, bo takie jest założenie, Kafka będzie przechowywała te komunikaty i nadawała im kolejny numer. Prawda? Prawda. Oczywiście ten kolejny numer nie będzie kolejny, patrząc na cały topik, ponieważ topik może być partycjonowany. Prawda? Prawda. Więc teraz, mój pomysł był taki. Nie przejmujmy się numerami porządkowymi, tylko weźmy, co przychodzi, zapiszmy do topika. Jak będzie 8 partycji, no to będzie 8 zer, 8 jedynek, 8 dwójek i tak dalej, tak? Prawda? Słucham? Jest na to szansa, tak, bo to oczywiście zakłada, że do wszystkich 8 piszemy. Tutaj pytanie do publiczności. Czy będzie pisanie do wszystkich 8? Jak Kafka działa pod spodem? Gdzie jest publikowanie, gdzie jest zapisywanie tych komunikatów? Przychodzi komunikat, mamy klucz, albo go nie mamy, więc mamy klucz i co się dalej dzieje? Ten klucz jest haszowany, no i ten właściwie, czy klucz to jest to, co zostało wyhaszowane, czy klucz zostanie wyhaszowany, to w zasadzie to samo, tak? Ostatecznie mamy jakiś hash i ten hash wyznaczy nam modulo 8, jeśli mamy 8 partycji i wtedy wpada do jakiegoś bucketu, powiedzmy, nazwijmy to bucket. To też się takie pojęcie pojawia, szczególnie w Sparku. Więc wrzucamy do takich pudełek, no i teraz ten gościu ze mną rozmawia i mówi tak, ale Jacek, ale to miał być numer porządkowy. Ja mówię, no i w czym problem? On mówi, no wyobraź sobie sytuację, przychodzi host 1, numerek 1 dostaje. Host 2, numerek 2. Znowu komunikat przychodzi z host 1, dostaje numerek 3, bo zakładamy, że jest jedna partycja, ok? Czyli jedziemy na jednej partycji. No i teraz ja mówię do niego, no i? A czułem, że sobie wykombinował, że musi być 1, 2, 3 per host. Ale nikt tego nie powiedział. I droczę się z nim. No i jesteśmy na rozmowie, ja nie widzę jego twarzy, on nie widzi mojej twarzy, ale ja mam dobry ubaw, siedzę sobie w fotelu i mówię, ja Cię za chwilę uduszę za zakładanie rzeczy, których klient nie zażyczył sobie. No i jedziemy dalej. No i teraz przechodząc do Kafka Streams, piszemy aplikację Kafka Streamsową, więc mówię do niego, no i w czym problem? On mówi, no problem w tym, że nie będzie unikatowych numerów. A ja mówię, a kto powiedział, że będzie unikatowy numer? A on mówi, czy liczbą porządkową
to jest liczba, która po jedynce następna jest dwójka, trójka, czy liczbą porządkową jest 1, 5, 7, zakładając, że kolejne numery tylko rosną. I wiecie co? Nie jestem pewien, jaka jest definicja liczby porządkowej. Czy liczbami porządkowymi jest 1, 5, 7? Czy to musi być liczba kolejna? I jeśli kolejna, to zakłada się, że liczba naturalna. No bo wiadomo, że pomiędzy dwoma rzeczywistymi zawsze włożysz jedną. Co najmniej. To tam cała masa jest. Więc to taki problem, który właśnie się dzisiaj pojawił. A dlaczego się pojawił? Mówimy o Kafka Streams. Mówimy o Kafka Streams, ponieważ, i porównuję to oczywiście ze Spark Structured Streaming, w skrócie nazywane Spark Streams. Dlaczego Spark Streams? Ponieważ, czy ja powiedziałem, jak się nazywam? Nie. A warto byłoby, co? Bo jak będziecie mieli pytanie, to warto by zacząć, a Jacek, a słuchaj, chyba że wolicie na ty. Ej, ty. Tylko że to wprowadza pewien problem, bo wielu takich ty jest na tej sali. Więc nazywam się Jacek Laskowski, od 3 lat jestem niezależnym konsultantem i zajmuję się w kolejności znaczenia i w kolejności wybierania projektów. Najpierw Sparkiem, później Kafką, jako zbiorem danych bądź jako wyjście dla Sparka. Następnie Kafka Streams. Dorzuciłem to ze względu na to, że wielu ludzi myliło Kafkę z Kafka Streams, tak jak Java i JavaScript. No to wcale takie nieśmieszne. Następnie pojawia się Scala, ale Scala pojawia się tylko i wyłącznie w tej chwili jako język programowania, ponieważ wymienione wszystkie wcześniejsze narzędzia wymagają jakiegoś języka programowania, żeby napisać aplikację. Zgasł mikrofon. Więc to, co chcę przekazać, to podprogowo, że czuję się mimo wieku, mimo nieprzekonującego wyglądu, wciąż programistą i liczę, że jeszcze znajdzie się klient, który zechce mi płacić za programowanie, a nie za gadanie. Więc dzisiaj jestem tu po to, żeby udowodnić Wam, że jeszcze potrafię programować i czasami to jest więcej niż Hello World. Ale wiecie co? Umiejętność kodowania, umiejętność dowiezienia, dostarczenia Hello World też jest istotna, bo dlaczego Hello World jest istotne? Bo jak są poce, które udowodniają wybór jednej technologii versus drugiej, na przykład Kafka Streams albo Spark Success Streaming, to zestawienie Hello World udowadnia zasadność wejścia w tą technologię versus inną technologię. Zgadza się? Zgadza się. Oczywiście mogą być bardziej wyrafinowane przypadki, use case'y, które wyszłyby poza zakres Hello Worlda, no ale to przyjdzie z czasem. Na początku trzeba zestawić środowisko. No i my tutaj jesteśmy właśnie po to. Dobra, Jacek Laskowski, niezależny konsultant, zajmuję się Sparkiem, Kafką, Kafka Streams, korzystając z języka programowania, jakim jest Scala. To chcę, żeby zostało w Waszych głowach, jeśli chodzi o mnie. Dobra. Mówimy o Kafka Streams versus Spark Streams, mimo że nazwa oficjalna projektu Sparkowego do przetwarzania strumieniowego danych to jest Spark Structured Streaming. Ale jak wiecie albo nie wiecie, ta nazwa jest przytłaczająco długa. Szczególnie jak się tweetuje, no to Spark Structured Streaming, to co, pisać wszystko? Jakaś masakra. Pisać w skrócie? SS? To ma złe konotacje. Szczególnie w naszej części Europy, więc i pewnie w innych też. Więc SS odpada. SSS słabe. I tak dalej. Więc wymyśliłem sobie, i dobrze jest czasami wymyślać jakieś hasztagi, że to będzie Spark Streams. Dlaczego Spark Streams? Ponieważ wszystkie rozwiązania streamowe, albo wszystkie te, które dotknąłem, mają w nazwie Streams. Zaczynamy od literki A. Więc co jest na A i jest Streams? Akka Streams. Dalej lecimy, na B nie znam, chociaż można by Beama tutaj wymienić. Na C to pewnie by coś się znalazło, aż dojdziemy do K, Kafka Streams. Dalej jest Spark, no i tu się pojawia Spark Success Streaming. Jakie jeszcze inne rozwiązania? Są jeszcze dwa, które są na JVM-ie i dotyczą przetwarzania strumieniowego, które sam powiedział, że to już umarło. Reactive Streams to jest specyfikacja. Więc jeszcze pojawia się Flink i tutaj nie wiem, czy jest coś takiego jak Flink Streams. Raczej nie. Flink jakby z definicji jest Streams. I piątym rozwiązaniem, które ostatnio zaczyna podnosić głowę, jest Jet.
z firmy Hazelcast. Ludzie, którzy tam z Jcachem coś robią, pewnie słyszeli o Hazelcastie, więc oni w tej chwili wychodzą z takim produktem, który się nazywa Jet i chcą, żeby być wymienieni w grupie rozwiązań na JVM-ie do strumieniowania, do przetwarzania strumieni. Co wyznacza przetwarzanie strumieniowe? O co będzie porównywane Kafka Streams? No dobra, więc Kafka Streams i Spark Streams. Tyle tytułem wstępu. Właśnie. Nauczyłem się, że o rzeczach, których się zapomina, to można zrobić tak. Jedna uwaga. Ci właściciele, szczęśliwi posiadacze Androida, w wersji, której jest ostatni? 8, tak? 8. Mogą skorzystać z tej informacji, którą szerzę wszemi wobec. Jak chcecie zrobić sobie fajne selfie, a jestem przekonany, że kilku z Was chciałoby, to w nowej wersji Androida jest taka opcja, że jak robisz piątkę do ekranu na selfie, wiecie o tym? To on wykrywa to i daje Wam 10 sekund na ustawienie się. Nie wiedzieliście? A, widzicie. Trzeba czytać dokumentację. Więc odwracamy. No i teraz uwaga. Piąteczka i jedziemy. Brawo. Widzicie? To są takie ciekawostki, które człowiek mówi, nic się nie dowiedziałem o Kafka Streams, o Spark Streams, ale umiem selfie robić. No i już w sumie to jest bardzo ważna, użyteczna informacja. Dobra. OK. Jakie są funkcjonalności obu rozwiązań? Po pierwsze, oba chcą być tymi rozwiązaniami do przetwarzania strumieni na JVM-ie. Więc i Spark, i Kafka Streams wymagają JVM-a. Okay? Ze wszystkimi przypadłościami, dobrymi i złymi. Oba dostarczają DSL-a, Domain Specific Language. W tym przypadku to jest language taki funkcyjny do przetwarzania strumieni. Czyli co możemy sobie wyobrazić? Jakie operacje chcielibyście mieć do przetwarzania, czym jest strumień? Nieskończona kolekcja. Więc do kolekcji, sprowadzamy to do kolekcji. Do kolekcji co chcecie mieć za operacje? 3 na pewno. Map, filter i reduce. Dokładnie. Mimo że reduce ma takie złe konotacje w tej chwili, to reduce jest fajny. Przez reduce myślimy o fold lefcie. Czyli foldujemy, zwijamy wartości na strumieniu. Te wszystkie rzeczy występują w skali, bo skala to język funkcyjny, między innymi. Również w Javie, w tej chwili w 9 szczególnie. No i mamy to również dostępne na strumieniach, nieskończonych kolekcjach w tych dwóch rozwiązaniach. Kafka Streams i Spark Streams. Następnie mamy coś takiego, takie notion, jak ja to nazywam, mamy pojęcia logicznego planu wykonania i fizycznego planu wykonania. Ci, którzy bawili się kiedykolwiek bazami danych, mają szczęście, bo w tej chwili wraca się do pojęć, którymi operuje się nie tylko do baz danych, ale patrzy się na świat jako na tabele. Tabele nieskończone. Tak jak można na strumień patrzeć jako nieskończoną kolekcję, można również patrzeć na nieskończone tabele. OK? Można? Można. Jeśli mówię tabela, jestem przekonany, że wyobrażacie sobie taką macierz 2 na 2, 2. W pionie, znaczy w poziomie to mogą być kolumny, to tego jest sporo tutaj na wierszy też może być sporo, więc tego będzie więcej. Ale chodzi o to, że mamy 2 wymiary i teraz tak. Jak określamy tabelę? Przez schemat. Schemat to sekwencja kolumn z typami i czy mogą być puste, czy nie. To jest jakby opis tej kolekcji. I to jest też opis strumienia. Tak patrzy na strumień Spark i tak pragnie patrzeć na strumień Kafka Streams. Idąc od Waszej znajomości Kafki, zakładam, że pewna znajomość jest. Kto pracuje z Kafką? W jakikolwiek sposób. Choćby czytając artykuły. O, jak powiedziałem, że czytając artykuły, to nawet się więcej osób pojawiło. No i bardzo dobrze, interakcja będzie bardziej owocna. Więc, jeśli patrzymy na strumień, który przychodzi z Kafki, o jakich 2 kolumnach możemy mówić? Wiecie, że w ten sposób można rozpoznać, czy jesteś Polakiem, czy nie. Oglądaliście Inglourious Basterds, nie? Wtedy się ta chryja zaczęła, bo wyczuł gościu, że ten jest Amerykańcem, bo tak pokazał, nie? No właśnie. A tak nas rozpoznają w Londynie i dlatego piwa nie dostajemy. To się wszystko nagrywa? A będzie jakiś post-processing później? Wytniesz kilka rzeczy? Dobra, dzięki. OK. Dobra, wracając do tego. Więc jakie 2 rzeczy wymagalibyście
widzieć w tabeli, która byłaby nakładką na strumień danych, które przychodzą z Kafki. Klucz i wartość, dokładnie. Więc klucz jest opcjonalny, ale w tabeli też może być klucz opcjonalny. Oczywiście jak my myślimy o kluczu, to myślimy o jakimś identyfikatorze, wymagamy, żeby ten identyfikator był nadany. OK, Kafka może nadawać Wam unikatowe klucze. Dobra, więc jest pojęcie logicznego i fizycznego planu wykonania. Jaka jest różnica pomiędzy tymi planami? Kto się chce pochwalić swoją znajomością optymalizacji baz danych? Nie ma chętnych? Ja muszę Wam powiedzieć, że ja mam więcej niż 40 lat i 20 lat jestem w IT i muszę Wam powiedzieć, że jak kiedykolwiek myślałem o SQL-u, to mówię sobie, jejku, chyba nie doczekam się takiego dnia, w którym ja będę się cieszył, że będę mógł coś wyrazić SQL-em. Muszę Wam powiedzieć, że nastąpił ten moment w moim życiu i muszę Wam powiedzieć, że coraz bardziej dostrzegam moc, która płynie z deklaratywnego SQL-a. W SQL-u możecie napisać kwerendy, czy tam po polsku, czy zapytania, bez specjalnego kodowania, tak jakbyście to musieli zrobić w Javie albo w Scali. Ku mojemu zdumieniu dopiero to do mnie dotarło i bardzo lubię współpracować właśnie ze Sparkiem przez to, że dał ten jakby interfejs SQL-owy również. Więc SQL jest konwertowany do AST, Abstract Syntax Tree, tak? Do drzewa, w którym są operacje. Operacje to są liście, czyli nie mają dzieci, potomków. Są również operacje, które mają jednego potomka, 2, 3 i tak więcej. I można je sobie wyobrazić operacje, które mają 10 children, chcę powiedzieć, potomków. Potomków jest dobrze, tak? OK, argumentów. Logiczny plan to jest to, co wy piszecie. Więc pokażmy coś poza slajdami, żeby nie było, że... OK, wystarczająco. Dobra. Więc odpalam Sparka i robię to w następujący sposób. Bin. Nie będzie potrzeby. Zrobimy tak. Dobra. OK. Korzystam z... A może jednak będzie? Dobra. OK. Lepiej nie mówić. Z tej strony nie mogę się dostać. OK. Jasne. Dobra. OK. Jeszcze trochę. Jest lepiej? Jest lepiej. Jeszcze trochę tu. Dobra. OK? OK. Jak baczne oko mogą zauważyć, pracujemy z najnowszym Sparkiem, którego zbudowałem rano. Codziennie rano buduję swoją wersję z mastera Sparka. Po co? Żeby być na ostrzu noża. Za to klienci płacą najbardziej, nie? I najwięcej. Albo za legacy, którego nikt nie chce dotknąć, albo za coś, co wiecie, co za chwilę będzie opublikowane. Ci, którzy są gdzieś po środku, to już tam powiedzmy, że to jest to lokalne minimum. Więc 2.4.0 Snapshot to jest to, czego możemy oczekiwać w następnej wersji. Głosowana jest wersja 2.3.0 w tej chwili i był release candidate trzeci, nie przeszedł, jest kilka regresji, więc niedługo możemy oczekiwać, że będzie wersja za 2 tygodnie, za 3 tygodnie opublikowana, Sparka 2.3. No dobra, dlaczego ja jestem tutaj? Ponieważ weźmy sobie jakiegoś SQL-ka, na przykład, co może reprezentować taka konstrukcja? Spark Range 1. To jest stary, dobry select gwiazdka from tabela, która ma tylko jeden, liczność tej tabeli, powiedzmy zrobimy tak, równa się 1. OK? Czyli przez wykonanie spark.range 1 stworzyłem sobie przykrywkę, jakby strukturę danych, która zawiera jeden rekord. Jeden rekord. A jakie są kolumny? Spark Range zakłada kolumnę, która się nazywa ID. I dlaczego ja o tym? Ponieważ, tak jak powiedziałem,
To jest to samo, co bym zrobił, i tego nie piszę zwykle, ale sprawdźmy. Więc jak zrobię .show, to ci, którzy pracują ze skalą, wiedzą, że przez rozpoczęcie przez kropkę wykonuję tą operację na wyniku ostatniego expression. To była właśnie data frame, czyli nakładka na moje dane i .show pokazuje mi zawartość tej tabeli. Widzicie tabelę? Bardzo fajnie się prezentuje. Jest tabela? Jest tabela. Jak jest wewnętrznie reprezentowane? Nie ma tak naprawdę znaczenia. Czy jest nieskończona? Nie ma tak naprawdę znaczenia. Pokazuje, że na daną chwilę posiadam tylko jeden wiersz. Mogę posiadać więcej wierszy? A mogę. I jak to się stanie? Jakbym wydał to polecenie jeszcze raz, .show, nie wydam. Jakbym wydał, to mógłbym dostać 0 rekordów, 1, 2, 5. OK? Tak do streamingu podchodzi Spark. Spark wykonuje to samo polecenie, które ty wykonałeś do opisu danego przetwarzania co jakiś czas. Ten co jakiś czas nazywa się batch interval. I tak naprawdę Kafka robi podobną rzecz. Co jakiś czas odpytuje, czy jest jakaś informacja. Dobra, dlaczego ja o tym? Ponieważ mówiliśmy, że możemy sobie SQL-a odpalić, tak? Show tables. SQL? SQL, taki administracyjny SQL, dobra? To nie jest select, gwiazdka, from, coś tam, where, coś tam, albo jakiś group by, ale równie dobre jest. Zresztą, jak chcecie selecta, to możemy zrobić select 1. Jest select? Jest select. I zwraca 1, ok? Czy ten jest akceptowalny? Chyba tak, jeśli mnie pamięć nie myli. Zresztą, jak się pomylimy, to poprawimy. Zobaczymy, jak raportuje błędy Spark. Więc dostałem data frame'a, jest dobrze, przynajmniej na razie, aczkolwiek to nie udowadnia, że jest dobrze. W tym przypadku to jednak udowadnia. Jeśli ten chaos Wam przeszkadza, to pytajcie, przeszkadzajcie, wejdźmy w interakcję. Chcę wrzucić jak najwięcej informacji w krótkim czasie, żeby coś jednak zostało. Więc jeśli chcemy zobaczyć, co jest w środku, no to zrobimy również tego showa. Więc dostaliśmy 1.1, no akurat dlatego, że kolumna nazywa się 1. Jeśli chcemy zmienić nazwę kolumny, no to robimy S i inna nazwa. I wio. OK? Dlaczego ja o tym? Otóż zajęło mi chyba z 4 lata, żeby dojść do tego, w jaki sposób przedstawić, co Spark robi pod spodem. I Spark pod spodem robi nic innego jak to. I tu się pochwalę rzeczami, które robię na co dzień, czyli spisuję swoje obserwacje i w tym przypadku to jest Spark SQL. Takich gitbooków, czyli takich książek, które publikuję, jest 5 aktywnie rozwijanych. Z tego Spark SQL jest najbardziej aktywny. Siedzę nad nim po kilka razy dziennie i wczoraj akurat udało mi się fajnie zaskoczyć siebie. Query execution. Ponieważ stworzyłem nie tylko opis, ale również właśnie to. To jest świeża rzecz, więc jeśli patrzyliście na tą książkę przedwczoraj, to tego nie było. To jest wada i zaleta tych książek. One się nigdy nie skończą, jak strumień. OK? Czyli każdego dnia możecie się spodziewać czegoś nowego. Czasami jest coś fajnego, czasami jest mniej fajnego, ale zawsze jest jakaś zmiana. I teraz ta zmiana pokazuje tyle. Spark i Kafka Streams również, aczkolwiek do Kafki Streams nie mam takiego obrazka, robi taką rzecz. SQL-a parsuje. Jest parser SQL-a, który zakłada, że SQL to jest jedna linia, ona może być poszatkowana nowymi liniami, ale tak naprawdę ten od początku do końca to jest jedna kwerenda. Okay? Jeden SQL. Parsuje to, czyli bierze ten ciąg znaków, parsuje to i pod spodem buduje coś, co się nazywa dataset, który związany jest z tym, o czym rozmawiamy, z logical plan. Logical plan unresolved oznacza tyle, że wykorzystujemy do wykonania takiego SQL-a rzeczy, o których istnieniu nie wiemy, znaczy my zakładamy, że one istnieją, ale mogą nie istnieć. Innymi słowy, ta jedynka to może być identyfikator. I zróbmy ten identyfikator. Na przykład ID, from i zróbmy T1, table. Dlaczego nie? Więc pytanie pierwsze. Czy to pójdzie? Nie wiemy.
Zróbmy tak, żeby poszło. Jakie są obostrzenia, jakie są wasze chcieństwa, żeby to poszło? Po pierwsze, ID musi być kolumną, musi być rozwiązywalne w przestrzeni, którą nazywaliśmy table. Oczywista oczywistość, tak? Następnie table musi być zarejestrowanym czymś bytem w jakimś katalogu, w jakimś rejestrze. Prawda? Więc mamy dwa założenia, żeby to poszło. Od taki przyjemny SQL-ek, a zobaczcie ile założeń. 2, co najmniej. Nie wspominając o tym, że to wyrażenie musi być poprawne. I wracamy właśnie do Unresolved Logical Plan. To, co robiliśmy, czyli mówiliśmy, ID musi istnieć i musi tabela istnieć, to jest analizowanie tego zdania. Sprawdzamy nie tylko gramatykę, ale również sensowność słów. Ok? I to robi analyzer. Pod spodem, każdorazowo, kiedy pracujemy ze Sparkiem, takie rzeczy się dzieją. Czyli mamy logiczny plan wykonania danego zapytania, który po przejściu przez optimizer i poprzez planera dochodzi do postaci wykonywalnej, a następnie wykonywalnej w taki zoptymalizowany sposób. Dlaczego to jest dobre? Każdym razem, kiedy wykonujecie zapytanie, czy to na bazie danych, czy to na Sparku, czy to w Kafka Streams, odbywa się bardzo podobna rzecz. Analizowanie, co zostało wprowadzone do użytkownika, optymalizacja logiczna, generowanie planu wykonania fizycznego i optymalizowanie tego planu przez różne strategie. I mamy na końcu wykonanie. To się dzieje i w Kafka Streams, i to się dzieje w Sparku. Dlaczego to jest dobre? Tak samo dobre jak programowanie funkcyjne. Nie mówimy jak, tylko mówimy co. Mówimy co chcemy, a nie jak chcemy to, co chcemy. Ok? Zrozumiane? Więc to jest zaleta, wprowadzenie, jak to ktoś powiedział mądry, Knut albo ktoś takiego. Każdy problem w informatyce da się rozwiązać przez wprowadzenie kolejnej warstwy abstrakcji. Tak? Więc w tym przypadku mamy co najmniej 2, a już pewnie 6 albo 7, 8 można by naliczyć. Więc przez wprowadzenie tych warstw abstrakcji mamy możliwość optymalizowania. To jest zaleta stosowania Sparka w najnowszej odsłonie, w Spark SQL-a bądź Spark Streams i Kafka Streams. Nie grzebiemy się w bebechach danego rozwiązania. Definiujemy przepływ, na przykład, który mógłby wyglądać tak. I jestem przekonany, że bez wprowadzenia do Kafka Streams i do Spark Streams jesteście w stanie zrozumieć, co autor miał na myśli. Więc zobaczmy. OK. Przejdzie? Nie przejdzie. Zakładam, że nie przejdzie. Albo napiszmy PJWSTK. No to teraz się nazywa PJATK, tak? ATK. No nieprawdopodobne jest, żeby mieć taką tabelę, tak? W rejestrze. Rozwaliło się. Bardzo dobrze. Cieszymy się tym. Table or view not found. Bardzo fajnie. Więc stwórzmy tą. Więc pierwsza rzecz, którą robimy, to Spark range 1. I jestem przekonany, że bez wprowadzenia Was do tego języka jesteście w stanie przy niewielkiej znajomości angielskiego zrozumieć, co ja w tej chwili piszę. A ja rozmawiam w tej chwili ze Sparkiem, nie z Wami. Zrozumiane, co zrobiłem? Proste. W ten sposób rozmawiam ze Sparkiem, przygotowując mu poletko do wykonania zapytania, które wygląda tak. Teraz to pójdzie? Bo? A skąd wiesz, że nie ma? Właśnie. Range tworzy, a to powiedziałem, przypadkiem. To nie zaplanowane było, ale patrzcie, jakoś tak się ułożyło. Spark Range tworzy tabelę z jedną kolumną ID, którą teraz zapisaliśmy jako PJATK, więc mamy i ID, i PJATK. Uważam, że to przejdzie. Tada! Więc zarejestrowałem przez różne i rozmawiałem ze Sparkiem. Po co ja to robię? Przez to, co w tej chwili prezentowałem, to język
w jakim jakiego będziecie używać, to jest wysokopoziomowy język do pisania aplikacji Sparkowych. To na razie są aplikacje batchowe, wsadowe, pachnie XX wiekiem. No i to tak jest, ale przetwarzanie jest dużych ilości danych przy niezbyt skomplikowanym języku. SQL, jak chcecie, możecie. Jak nie chcecie, możecie robić DSL-em. Czyli właśnie to, co teraz zrobiłem. Jeśli chcecie strumieniowania, to wykonujecie tego selecta cyklicznie, co jakiś czas. Czy to Scrona, XX wiek, bądź korzystając z jakiegoś strumieniowego rozwiązania. W przypadku Spark Streams to będzie odpalanie tego samego, podprogowo oczywiście, wy tego nie widzicie jawnie, tego samego zapytania, którego wykorzystaliście którego napisaliście. Właśnie w taki sposób. No dobra. Nie wprost wprowadziłem Was do DSL-a sparkowego. Ja mógłbym tak trochę, na pewno te 14 godzin, które tutaj rozmawiając z osobą nagrywającą wymieniłem, pewnie dałbym radę mówić o Sparku, mniej o kawce. Więc teraz pokażę Wam odpowiadający kod, nie temu, bo wtedy musielibyśmy inne API wykorzystać, ale kod, który jest kodem Kafka Streams. Jestem pewien, że rozumiecie, co zostało napisane. Jak Gwiezdne Wojny. No nie? Kurde, dopiero teraz na to wpadłem. Czujecie ten klimat? No dobra, więc, ale tak jak na komediach. Więc wracamy od początku. Więc teraz krok po kroku. Co robi linia? Gdzieś tu było. Ja nie używam tego. Nie. A może nie ma tego w tej wersji show line numbers. Co robi linia 8? Zgadujemy. Chcę zbudować intuicję. Nie chcę Was edukować specjalnie z każdej linii, ale jak zbudujecie intuicję, to wszystkie inne rozwiązania strumieniowe będą bardzo podobne. A na pewno Kafka Streams versus Spark. Co robi 8 linia? Rozpoczyna pisanie czegoś, co się nazywa topologia. Czym jest topologia? To jest logiczne, to zabawa w grafy, gdzie mówimy, zaczynamy od grafu, od węzła, który jest czym? Czytającym jakieś źródło danych, bo jakoś musimy wprowadzić dane do tej topologii, do tego grafu przepływu. Więc na początku zawsze będą źródła danych. Może być, ja bym powiedział, że co najmniej jedno musi być. Czyli musimy podpiąć pod jakieś źródło, żeby to w ogóle miało sens, tak? Jeśli mówimy o przepływie, to mówimy o co najmniej jednym źródle i o co najmniej jednym ujściu, tak? Więc myślcie w kategoriach przepływów, właśnie takiego grafu przepływu i zaczynamy od odpalenia New Streams Builder. To jest skala korzystająca z API, które jest pisane z Javą w głowie. Niefortunnie Kafka Streams ma jedne API i to jest API javowe. Jako że ja nie jestem javowy, ja jestem skalowy, na szczęście jest interop pomiędzy skalą i Javą, mogę korzystać z API javowego w skali. Oczywiście ze wszystkimi dobrodziejstwami, w tym przypadku te dobrodziejstwa, i to jest wada Kafka Streams dla programistów skalowych, jest takie, że muszę annotować, muszę podawać typy. Nie mogę zrobić takiego chainowania, czyli nie mogę zrobić, że map na strumieniu, a później drugi map, trzeci, czwarty. Nie. Za każdym razem muszę rozbijać to na każdą linię i dodatkowo nie tylko, że rozbijać, właściwie rozbijam po to, żeby każdy krok opisać, jaki typ mam na wyniku. Dlaczego? Ponieważ API Kafka Streams wykorzystuje generiki w Javie, które są źle inferowane przez kompilator skali i wszystko, co dostajemy, to dostajemy streamy nothing. A nothing, dosłownie można to czytać, jest niczym użytecznym. Ok? Więc dlatego trzeba to robić. Lightband, firma stojąca za skalą, wypuściła bibliotekę, nakładkę, która może kiedyś stanie się częścią Kafka Streams
która to nakładka daje taki cukier składniowy i sprawia, że pozbywamy się konieczności rozbijania na każdą transformację z osobna. Okay? Javowcy w tym przypadku zacierają ręce, bo mają argument za tym, żeby nie kodować w skali. No jasne, tu akurat się pełna zgoda, tutaj lambdy javowe jak najbardziej się przydają. I ten kod wyglądałby, wydaje mi się, bardziej przyzwoicie w porównaniu do tego kodu, który jest napisany w skali. Wracając, czyli bierzemy pióro do ręki na 8 linii i zaczynamy rysować graf. Pierwszym grafem jest graf, który konsumuje dane i one konsumuje dane i tu określamy, jakie są klucze i jakie są wartości, jakie są typy na kluczach i jakich wartościach. Czyli zakładam na linii 12, że konsumuje coś, dane, które kluczami są stringi, nie te stringi, teksty, więc stringi i konsumuje, jejku, jak ten język jest beznadziejny, ten język informatyczny, więc to też będziemy musieli wyciąć. Spauzuję, żebyś miał moment. Dobra, więc konsumujemy klucze, które są typu string i wartości są typu string. Jedziemy dalej. Na linii 15 co robimy? Otwieramy strumień. I to jest pierwszy ingredient, pierwsza składowa każdej aplikacji Kafka Streams. Tu będą albo strumienie, albo tablice. I różnica pomiędzy strumieniem a tablicą jest taka, że w strumieniu widzicie wszystkie zmiany, a w tablicach widzicie agregaty. Tak w cudzysłowie, bo te agregaty mogą Wam się kojarzyć z group by'em, a la group by. No nie do końca. Ostatnia wartość ma znaczenie. Okay? Więc stream dostaje wszystko, co zostało napisane gdzie? Do topika o nazwie input. Słyszeliście, co powiedziałem? Topika input. W Kafka Streams czytamy tylko i wyłącznie z topików kawkowych. To jest ograniczenie, ale to jest właśnie zaleta Kafka Streams. Jeśli Wasze rozwiązanie ma czytać z topiku kawkowego i pisać do topiku kawkowego, to Spark, z całym szacunkiem dla Sparka, może nie być adekwatnym rozwiązaniem. W tym przypadku zacząłbym od Kafka Streams. Bo Kafka Streams robi nic innego, albo aż tyle, że czyta z topików kawkowych i pisze do topików kawkowych. Ładnym, czasami niekoniecznie, DSL-em. Ok? Czyli jak otwieramy strumień przez stream, to mówimy, hej, zakładam pierwszy węzeł w moim grafie, który ten graf rozpoczyna się czytaniem z inputu. No przy założeniu, że klucze i wartości są stringami. Dalej, jedziemy. Linia 17. Kto mi powie, co robi linia 17? Transformata na pewno. Transformacja, transformata czego? Wartości, czyli klucze zostają takie same. Klucze są niezmienne. Zamieniamy tylko map values i bierzemy rekord typu string, no bo zadeklarowałem, że czytam stringi i robię z nim akurat w tym przypadku to uppercase. Od hello world. Chciałbym coś bardziej skomplikowanego? Mogę. Pamiętajcie, że to jest DSL, cukier składniowy na coś bardziej nisko, albo niżej poziomowego, ale wciąż to jest wyżej niż stosowanie producer i consumer API do produkowania i konsumowania rekordów z Kafki. Czyli jeśli myślimy o API do pracy z Kafką na najniższym poziomie, powiedzmy, nazwijmy to assemblerem kawkowym, to piszemy w Javie, consumer i producer APIs są napisane w Javie, zostały przepisane, więc mamy ten assembler kawkowy, to jest to API, które przychodzi z Kafką, a na to nakłada się Kafka Streams, o właśnie, mam nowy pomysł na diagram, na to się nakłada Kafka Streams z 2 warstwami, czyli mamy takie ciacho z 3 warstwami. Na dole, czyli podkładem, jest ta kruszonka, nie, kruszonka jest u góry. Co na dole jest? Podkład, nie? To się tak mówi. Czyli mamy tę podstawę, to jest API kawkowe, a na nim mamy Transformer API, który jest takim assemblerem Kafka Streams
na którym zbudowany jest DSL, który daje nam map values. Okay? Pod spodem map values robi nic innego, jak tylko wywołuje to niżej poziomowe API Kafka Streams, transformator, tworzy odpowiednie węzły, nazywa je, no i tyle. Okay? A ten Transformers API korzysta z Producer i Consumer API z Kafki. Więc mamy 3 warstwy, w których możemy wykazać się naszą znajomością Kafka Streams i Kafka. No dobra, mamy map values. Jedziemy dalej. Linia 20. Produkujemy. I jak myślicie, co robi ta linia? Słucham? Dokładnie. Wiedziałeś czy zgadłeś? Bardzo dobrze. I właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żebym zbudował w was intuicję, żeby to czytać tak rzeczywiście, jak wam podpowiada nie wiem, dusza? Jak wam coś podpowiada. Więc i to jest dobra odpowiedź. Piszemy do topiku o nazwie upper. I zawsze tak będzie. Czytamy z topiku A, piszemy do topiku B. I tyle. Czy możemy pisać do tego samego topiku, z którego czytamy? No tak. Co się wtedy stanie? Pewnie jakaś pętla się pojawi. Aczkolwiek nigdy tego nie testowałem. Pewnie można by było napisać program, który weryfikuje, a może taka topologia nie jest możliwa, nie wiem tego, nie sprawdziłem. To jest jeden z ćwiczeń, które można wykonać. Możemy to zrobić, jeśli będzie wystarczająca ilość czasu, że będziemy czytać i pisać do tego samego. Może przy uruchomieniu takiej topologii następuje zweryfikowanie, czy nie ma cykli, no i wtedy wykluczenie takiej topologii z uruchomienia z jakimś błędem. Ale jak widzicie, zaraz przed naszym spotkaniem zacząłem się bawić właśnie na linii 31, 32, 33, 34 aż do 36 stworzyłem bardziej wyrafinowaną transformatę, która nie tylko zmienia wartości, ale również klucze. To jest bardzo niebezpieczna operacja. Dlaczego? W Sparku i w Kafce grzebanie po kluczach, nie czytanie, tylko zmiana kluczy niesie ze sobą druzgocące dla wydajności co? Konsekwencje. Właśnie. Great minds think alike. Słyszałeś to? Okay. Jak nie? Przecież przed chwilą. No właśnie. Więc co robią te linie? Otóż te linie zmieniają klucze. I teraz dlaczego klucze są istotne? Klucze, jak w bazach danych, wskazują na miejsca przechowywania tej informacji. Jeśli klucz z jakichś powodów nie spełnia wymagań miejsca, w którym się znajduje w danej chwili rekord, to co zostanie? Zostanie przekopiowana ta dana do innego pojemnika. Więc implikuje to szaflowanie danymi, które może jest konieczne, ale może nie. Dlatego grzebanie po kluczach jest bardzo niebezpieczną operacją, dlatego może to jest takie karkołomne. Aczkolwiek ze skalą nie tak bardzo. Jeśli uruchomicie Kafka Streams, Javowe API z Javą 9, skalą 2.12.4, z ostatnią skalą, która w tej chwili jest dostępna produkcyjnie, to możecie korzystać z tych lambda expressions, z domknięć również w skali albo z Javy przez definiowanie funkcji, które wyrażają się przez, to akurat funkcja częściowa, przez case. Czyli w tym przypadku zdefiniowałem przez słówko kluczowe case w skali funkcję częściową. Dla tych, którzy nie są świadomi znaczenia funkcji częściowych, funkcje częściowe są niezdefiniowane dla niektórych wartości. Okay? Rzucają wyjątek. Jeśli rzucasz wyjątek w metodzie, stworzyłeś niejawnie być może funkcję częściową. Więc dla niektórych nie jest definiowana. Dla których ta funkcja nie jest definiowana, patrząc na definicję? Dla par, które nie są jednocześnie string-string. Zgadza się? Dla pozostałych typów ta funkcja jest niezdefiniowana. I co zostanie zrzucone? Wyjątek match error. Bo case jest częścią pattern matchingu, czyli takim ifem sprawdzającym nie tylko typy, ale również wartości. OK, więc wiadomo, co tutaj zrobiłem? Wygenerowałem nowy klucz, tak jak to nazwa metody mówi.
Nie zawsze trzeba się podpierać nazwą metody, ale dokładnie w tym przypadku to odpowiada. Zmieniłem klucz, generowałem nowy klucz. Kafka pod spodem przerzuci rekordy pomiędzy bucketami, pomiędzy pojemnikami, w których przechowuje, pomiędzy partycjami, w których te rekordy się znajdują. To może tak chcemy, może nie chcemy. Świadomość musi być. Dobra, czy są pytania? Mam świadomość, że dobrze tłumaczę temat i nie oczekuję żadnych pytań. Wszystko jest jasne. Patrz, chce mi zepsuć humor, widzieliście? One się wiążą z tym, że generalnie będziemy mieli wiele partycji, tak? Możesz mieć jedną albo więcej partycji. Jeśli masz jedną partycję, to zmiana klucza nic nie zmieni. Ale jeśli masz dwie, to może być tak, że hash dla tego klucza, który wygenerujesz, jest ta druga partycja. No i wtedy Kafka musi zagwarantować jakby jak to się nazywa? Ten warunek, że klucze są w odpowiednich partycjach. Tak. Tak, przyjaciół poznaje się w biedzie. Sorry. Jak zmieniamy ten klucz i jego typ, na przykład zmieniamy, to ta wartość poprzednia jest skasowana. O, dobre pytanie. A jak byś chciał? Poważnie? Żartujesz sobie? A przestań. Ja bym chciał, żeby stary był i nowy. No, nie mam nie, czekaj. Powiedzieliśmy, że to są dwie różne wartości. To nie może być duplikat. No więc? Tak, w pewnym sensie masz rację. Wartości są te same, są zduplikowane. Ale tutaj liczyłbym na jakieś wyrafinowanie platformy, z której korzystam, gdzie ona dowiązuje się do starej wartości. Dlaczego to jest możliwe? Ponieważ tak jak w funkcyjnym programowaniu, tak i w tym rozwiązaniu, liczę na struktury immutable, do których można się dowiązywać z innych struktur, bo wiemy, że one się nigdy nie zmienią. Raz stworzona struktura nigdy się nie zmieni. Więc mogę w drzewie, które operuje na pewnych innych węzłach, mogę się dowiązywać. Mogę tylko linki do nich robić, tak? Czyli mam całą historię wszystkich zmian. Oczywiście to ma swoje konsekwencje, bo na JVM-ie odkładamy kolejne obiekty, ale biorąc pod uwagę, że mamy ten, jak to się nazywa, ten nie internal linking, tylko, jak to się nazywa? Sharing, structured sharing, to przez to może tylko narzutem jest dodatkowy wskaźnik. A wskaźnik jest tani. Stosunkowo tani, ok? Za koszt wskaźnika mamy gwarancję testowalności, przewidywalności, co się dzieje. Nie znikają mi rekordy, bo ktoś coś zmienił, chciał albo nie chciał. Czujecie? Mogę zawsze wrócić. I teraz... Jeszcze moment. Tak, dzięki. Przyjaciół poznaje się w wiedzie. Więc wracając do tego twojej uwagi. Dlatego na linii 32 mam nowy strumień, rekit, a poprzedni upper jest taki sam, jaki był w momencie, kiedy ja go dotknąłem. Ok? Mógłbym chcieć mieć jedno przetwarzanie na tym strumieniu upper i drugie przetwarzanie na tym strumieniu upper. I nie chciałbym, żeby jedno przetwarzanie wpływało na wykonanie innego przetwarzania. Ty też byś tego nie chciał. A widzisz. Tak. Ja mam pytanie jeszcze do tych partycji, bo mówiłeś, że te rozwiązania to jest super sprawa, a jak to jest w Kafce? Te partycje to są... Tego akurat nie wiem. Czy one są dynamicznie, czy on się może skalować w górę na przykład? Tego akurat nie wiem. To pozwoliłem sobie na zejście na taki niski poziom, na którym już się nie znam, ale tak naprawdę zrobiłem to i świadomie, i nieświadomie. Nieświadomie, bo teraz wyeksponowałem swoją niewiedzę, co nie jest dobrym sprawą, będąc na scenie. A druga sprawa to jest to, że chciałem pokazać, to nie ma tak naprawdę znaczenia. Ty jako programista Kafka Streams gilacie, co się tam będzie działo na klastrze. Zgadza się? Niech się martwią admini. Po pocu, jak wszystko działało, jak będzie jakiś leak, może nie będzie na pocu, klient zapłaci, w nowej wersji się będziemy o tym martwić. I wiecie co? To źle brzmi, ale ja rzeczywiście tak myślę. Ja myślę tak, że ten problem rozwiążemy później, bo może być tak, że ten problem przy tej skali w ogóle nie wystąpi. Ok? I niepotrzebnie poświęcimy czas, za który nikt nie chce zapłacić.
Więc moje podejście nawet dzisiaj podczas rozmowy było takie, z tym kluczem. Gościu pyta ten 23-latek, mówi, no dobra Jacek, ale jak liczba porządkowa to jest 3, 8, nie, to jest 3, 4, 5. A ja powiem, no dobra, pobawmy się, trochę się z tobą podroczę. A liczona od 0 czy od 1? No tego nie wiem. No właśnie. Więc jakby są rzeczy, które są oczywiste, czyli liczba porządkowa to jest 1, 2, 3, ale nie wiemy, czy liczba porządkowa zaczyna się od 0 czy od 1. Tak? Nie wiemy, bo to jest jakby to generyczny problem. Czy 0 to jest czy parzyste, czy jest dodatnie, czy liczymy od 0, czy od 1. Nawet w skali jest jeden przypadek, w którym liczbą porządkową jest 1, zaczyna się od 1. Ktoś wie, gdzie tak jest? W skali liczenie poszczególnych pozycji w jednym przypadku zaczyna się od 1. Jak dostajemy się do tupli, to pierwszy element w tupli jest podkreśnik 1. Mimo że wszystkie dostępy do pierwszego elementu jest od 0, to żeby dostać się do pierwszego elementu tupla, czyli wiecie, pary, trójki, czwórki, zaczynamy od podkreśnik 1. Dlaczego? No bo tak. Dla tych, którzy nie wiedzą, o czym mówię, albo chcą sobie odświeżyć, mogę sobie stworzyć na przykład współrzędne, chords na przykład, albo XY, XY i sobie stworzę 1, 2, to żeby dostać się do pierwszej pozycji, to robię XY podkreśnik 1 i podkreśnik 2. Akurat w tym przypadku 1, 2 jest niefortunne. Zróbmy, to są symbole. O, 1 i 2. OK? To, co teraz pokazałem, pokazuje również sukces skali, przynajmniej w tym aspekcie, w porównaniu na przykład z Javą i w porównaniu na przykład z taką Kafka Streams, którą jeśli korzystacie z Kafka Streams, to jest duże prawdopodobieństwo, że jesteście programistami javowymi i nie możecie skorzystać z interaktywnego repla. To jest dlatego dobre, bo na przykład na demo, prezentacja klientowi, mogę robić to właśnie dynamicznie. Tak jak w tej chwili. To nie chodzi o to, że to jest dynamiczny język. I teraz to pokazuje siłę tego mariażu skala REPL, no i biblioteka. Nie będę ukrywał, że da się to zrobić z Kafka Streams. Tak, da się to zrobić. Ale, co jest fajnego, Spark przychodzi z interaktywną konsolą, która jest niczym innym jak skala REPLem do programowania w skali z importami sparkowymi załadowanymi, tak żeby pisanie aplikacji było trywialniejsze, żeby nie powiedzieć trywialne. OK? Czyli jeśli odpala się ten Spark Shell, to dostajecie importy i akurat w tym przypadku mamy 4 importy, które są załadowane, no i możemy je wyświetlić tak, jakbyśmy to zrobili. Podkreśnik w skali to jest gwiazdka w Javie. Dobra, wracając do mojej prezentacji, więc mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie twoje i twoje. Były 3 i było dobrze. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Przechodząc z Kafka Streams, dochodzimy do linii 3940, w którym mówimy, mając tego DSL-a, opisaliśmy go jakimiś konstrukcjami programistycznymi, czy to Scala, Java, nieważne, ale ostatecznie mówimy, zbuduj mi topologię. OK? Więc dostajemy topologię przez powiedzenie builder, zbuduj to, co ja skonstruowałem przez użycie tego DSL-a. Od tej pory mamy tą topologię na linii 40. No i teraz uwaga, to jest logiczny plan wykonania. To jest to, co wy napisaliście. Explicite, składając poszczególne elementy. Nie potrafię tego pokazać, to znaczy nie tak, jak mogę to pokazać w Sparku. Pokażę wam w Sparku, co będzie robiła każda z operacji. I to Spark bardzo dobrze prezentuje. Podobna rzecz dzieje się w Kafce. Otóż zobaczcie. Jeśli zrobię Spark Range, albo zrobimy ten SQL, ok? Czyli select, gwiazdka, from, PJATK. Ok? I dostanę tutaj jakieś dane z PJATK. Dobra. Dostałem data frame'a. Data frame jest niczym innym jak strukturą danych, która potrafi opisać dane, które przechowuje. Oczywiście ona nie przechowuje teraz, tylko będzie przechowywała w trakcie odpalenia jakiejś akcji. Na razie nic nie odpaliliśmy.
Nie ma niczego, co by sprawiło zaciągnięcie danych do pamięci i ich przetworzenie. Na razie nic nie ma, na razie tylko opisujemy. Tak jak to robiliśmy z topologią. Na razie do tego momentu, do linii 40, nic się nie dzieje z danymi. Ok? Nawet te topiki mogą nie istnieć. W topikach nic nie musi być. Nie będzie błędu. Na razie opisujemy logiczny plan wykonania. Logiczny. I to pokażę właśnie korzystając teraz ze Sparka. Mam nadzieję, że nie przeskakuję za szybko. Jeśli tak, proszę mówić. I teraz uwaga. Zobaczmy, jaki jest logiczny plan wykonania tego zapytania. Tego select gwiazdka from PJATK. Więc co robimy? Teraz schodzimy niskopoziomowo. Uwaga, może boleć. Wciągnąć powietrze, schodzimy na 10 metrów. Więc query execution, fajna rzecz w skala REPL-u. Camel case działa i rozwiązywanie tak jak w IDEI albo w innym środowisku programowania. Jak zrobimy QE, to będzie szukał wszystkiego, co się zaczyna od Q i w jakimś momencie będzie wielkie E. Więc query execution, tabulacja, kropka. I teraz chcę zobaczyć, jaki jest logiczny plan wykonania. Czyli to, co napisałem SQL-em, jest konwertowane, translowane do wewnętrznego języka Sparka, takiego assemblera. I to wygląda tak. Więc dostajemy unresolved relation, relacja to jest tabela, oraz projection, czyli mamy gwiazdkę. No wiadomo, bo mieliśmy gwiazdkę. Jakbyśmy mieli ID, to byśmy mieli project ID. Każda operacja, jaką wykonam w tej chwili na PJATK, zmodyfikuje ten plan wykonania. To jest logiczny plan wykonania. On na razie nie mówi, jak faktycznie to query będzie wykonane. On nie mówi, czy to query jest właściwe albo najwłaściwsze z możliwych. Więc co robię? Co mogę zrobić po danych, które załadowałem z PJATK? Otóż mogę je na przykład wyfiltrować. I mogę albo filter, albo where. Zróbmy where, bo on jest bardziej relacyjny. Okay? Filter jest bardziej funkcyjny. Where mamy 2 API dostępne w Sparku. To też jest siła, a czasami wada API, jak oferuje 2 podejścia. Zaleta, bo mamy wybór, a wada, bo mamy wybór. O, to jest kuriozum sytuacji. Więc wielu z młodych, którzy podchodzi do problemu, mówi, chcę mieć powiedziane zrób tak, jeśli tak. Zrób tak, jeśli tak, zrób tak, jeśli tak. I tyle. I życie jest piękne. A nie, zrób tak, jeśli tak, albo tak, a może tak. I kurde, i jak tu się zdecydować, którą ścieżką podążać? Nie? Więc tak. My informatycy cenimy sobie mieć wybór, ale za starych dobrych czasów, gdzie na półkach był tylko ocet, też ludzie byli szczęśliwi. Nie było tak, chcę kupić chleb. A jaki? Żytni, pszenny, pszenniozżytni, graham czy jakiś? Dobra, nie będzie pszenny. O, nie koniec pytań. A załóżmy, że skracam. Z makiem, bez maku, solony, gruba skórka, mała skórka, ciemny, jasny. Dobra, jasny. Licząc, że już jestem na właściwym poziomie, na liściu, a pani mówi, mam dla ciebie jeszcze jedno pytanie. Krojony czy cały? A ty mówisz, krojony. Podchodzi do półki i mówi, no takiego nie mamy. I zaczynamy od zera. Byliście w takich sytuacjach? Często jest z lodami, z goframi. Kiedy chcecie zjeść sobie loda, gorąco jest i mówicie, chcę loda. Dobra, jaki? I 10 pytań. Ale mówisz tylko jednego, małego, fajnego. Dobra, jedziemy dalej. Where. Co mogę zrobić w where'ze? W where'ze mogę powiedzieć, dla każdego ID mogę sobie na przykład zrobić, niech będzie większy od zera. Akurat takich nie mamy. Zobaczmy, co zrobił where. Where z tego zapytania i znowu QE i robimy logical. Zobaczcie, co się stanie. Jakież było moje zdumienie, kiedy odkryłem, że ten wysoki DSL robi nic innego, jak dokleja operację na planie wykonania. Na logicznym planie wykonania. I wiecie co, jak się tak zastanowicie, nie odkrywam żadnego nową. Pewnie wiele z osób znudzonych mówi, powie coś mądrego. Mam nadzieję, że mało jest takich osób. Jeśli takie są, proszę mnie poganiać. Ale dla mnie to było bardzo odkrywcze, kiedy zrozumiałem, że SQL jest translowany do dataseta, który jest niczym innym, jak nakładką
na odpowiednią serię planów. Logicznych i fizycznych. Ok? Więc tu mamy logiczny. Chcecie zobaczyć, jak to Spark zoptymalizuje? Jaka w bazach danych jest metoda, żeby pokazać plan wykonania? Explain. Dokładnie, explain. Więc, i tak samo jest tutaj. Explain. Tada! To jest fizyczny plan wykonania. Lepiej już się nie da. To znaczy Spark z całym dobrodziejstwem zdecydował się, że tak będzie wyglądał fizyczny plan wykonania. Przeszliśmy przez nierozwiązany logiczny plan, rozwiązany, gdzie stwierdziliśmy, że sprawdziliśmy wiarygodność identyfikatorów tablic tam wszystkich takich, bla, 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 bla i jesteśmy tutaj. Ok? Więc gwiazdki oznacza to, że został wygenerowany kod w Javie. Tak, pod spodem Spark generuje kod w Javie. Ciekawe dlaczego w Javie, nie? Piszemy w skali, a generuje w Javie. Sam Spark jest napisany w skali z dodatkami w Javie, a jednak generuje kod w Javie. Tutaj dobre pytanie, nie? Stawiam. Dlaczego w Javie? No, to tak rzucam, myślcie, spowalniam wasze procesy myślowe. Zakładam, że jesteście dwukorowi, więc co najmniej dwukorowi. Więc mamy fizyczny plan wykonania. Gwiazdki oznaczają, został wygenerowany kod w Javie. Nie wierzycie mi? Otóż śpieszę donieść, że jestem w stanie wam to udowodnić. Proszę. Chcieliście kod w Javie? No tego macie. Czytamy assembler sparkowy, który jest generowany w locie i przez Janino pod spodem jest kompilowany i ładowany do JVM-a i wykonany. Tak robią również bazy danych. Bazy danych optymalizują wasze zapytania, SQL-a i generują natywny kod, który one stwierdziły, te bazy danych, że będzie najbardziej efektywny. W ten sposób dowiedzieliście się, jak pisać efektywny kod w Sparku. Piszecie byle jaki kod, przepuszczacie go przez Sparka, patrzycie na plan wykonania i odtwarzacie, może być wiele planów, które generują ten sam, ta funkcja jest na, tak? To jest na. Więc może być wiele planów, które dostaną ten sam plan wykonania fizyczny, ale przynajmniej jeden dostaniecie, który wygeneruje dokładnie ten, bez tego noise'u. I czasami jest tak, że plan, który odtworzycie, będzie ładniejszy niż wasz. I w ten sposób można się nauczyć, jak poprawnie kodować. Nie rekomenduję tej ścieżki, chyba że macie naprawdę dużo czasu. Więc, no dobra, więc na spotkaniach na przykład, to jest ciekawa rzecz. Wiecie, no, na spotkaniu godzinę trwa, pewnie macie nie jeden dziennie, odpalacie sobie coś takiego, to też mądrze wygląda w ogóle. Jak ktoś się was zapyta, co robicie, to mówicie, no właśnie chciałem zaprezentować. Mogę? A ludzie, no tak, bo skoro ciebie to interesuje, no i pokazujecie kod w Javie, jak wygeneruje Spark i jak można z niego skorzystać. Na pewno znajdzie się przynajmniej jedna osoba, która, tak wierzę w to, na waszych spotkaniach, która powie, interesujące. Bo jest miła, bo nie zrozumiała, albo rzeczywiście wydało się jej to interesujące. No i wracając teraz do naszej rozmowy. Zobaczcie, jaka informacja płynie z tego środowiska i ze Sparka. Dlatego uwielbiam Sparka. I dlatego uważam, że są rozwiązania, w których Spark bije w głowę inne, bardziej efektywne rozwiązania, mimo że mogą być bardziej efektywne. Dlaczego? Ponieważ możliwości, które daje nam przez różne interfejsy Spark, nie tylko, że podglądanie, ale możemy rozszerzyć optymalizację przez wklejanie swoich reguł optymalizacyjnych. Niewiele jest środowisk, które tak otwarcie otwierają swoje podwoje, swoje niskie, pokazują kable i mówią, jak chcesz sobie zmienić czerwony na niebieski, a to sobie rób. Możecie się nie tylko wpiąć w taki mechanizm, ale również pozamieniać sposób wykonania poszczególnych reguł. Ok, więc moglibyśmy o tym długo rozmawiać. A jeszcze na koniec ciekawostka, to explain, cały czas pamiętajcie o tym pytaniu, dlaczego w Javie jest wygenerowany kod. To też podprogowo odpowiada na pytanie, dlaczego Kafka API przepisała na Javę.
Moment. Explain ma jeszcze parametr. Co jest fajnego w Scala REPL-u, że jak zrobicie sobie tabulację na metodzie, to możecie zobaczyć, jakie parametry przyjmuje. Jak robicie sobie tabulację, no to mamy explaina bezparametrowego, ale mamy explaina w extended. Co dostaniemy w extended? Dostaniemy wszystkie plany, które generowane są pod spodem. Jak zrobimy extended, w skali mamy named parameters, możemy napisać extended równa się true. W Javie pewnie jestem przekonany, że nazwalibyście true tą flagę is extended albo extended flag, no bo chcielibyście nazwać to true, no bo samo true nic nie mówi. Zgadza się? True? No true. Więc, a w skali nie musicie generować, nie musicie tworzyć stałej, jeszcze dodawać jej do interfejsu, w tym przypadku pewnie byłoby to w trade'cie, tylko po prostu możecie sobie named parameters. No i zobaczcie, co dostajemy. Jeszcze raz. Dostajemy to, co sparsował, logiczny plan, to, co przeanalizował, z rozwiązaniami, co oznaczał ID, jaki miał typ, następnie zoptymalizowany plan, a na końcu plan fizyczny wykonania. I to jest explain w Sparku. Czy takie coś jest dostępne w Kafce? Tak i nie. To znaczy nie jest tak verbose, nie jest tak elokwentny, powiedzmy sobie tak, ale też możecie podejrzeć, jaka jest topologia. Więc teraz przechodzę na Kafka Streams. Tylko zobaczcie, że zmieniam środowisko. Tu jestem w IDEI, która ma swoje wady i zalety. No nie jestem w środowisku takim interaktywnym, gdzie mogę sobie doklejać i podglądać. Tu muszę odpalać tą aplikację. No to jest jakby wada Javy, bo nie ma repla, chyba że w 9. Słucham? No właśnie. Nie, jest. No 9 jest. Więc jest. Nawet już jest 4. wersja Java 9. Więc jest. No i tak naprawdę Kafkę używam na Java 9. Dlaczego? Bo jest Java 9, JVM 9 jest zoptymalizowany w porównaniu do tego z Javą 8, z JVM-em 8. Tu nie chodzi o język, tylko o JVM-a, więc jakby samo przejście na 9 może dawać performance boost, czyli takie przyspieszenie bez przepisania kodu. Oczywiście dzisiaj przeczytałem jedno zgłoszenie w Kafce, które z topikami, które są kompresowane, są jakieś błędy, których nie wykryto jeszcze i uruchomienie Kafki brokerów na 9 z topikami, które były kompresowane, prowadziło do błędów, których człowiek nie umiał wyjaśnić. A to był człowiek z Confluenta, więc tak blisko jak się tylko da kodów źródłowych i źródła wiedzy, więc jakby coś jest na rzeczy, że z Java 9 nie jest do końca cacy. Dlatego przykłady Kafka Streams zostały przerzutowane z Java 9 na Java 8. Domyślnie uruchomione są na Java 8. Dobra, wracając do mojego pytania. Dlaczego Spark generuje kody, które są napisane w Javie? Słucham? Kompilacja też, ale to jest mniejszego znaczenia. Dlaczego? Szybciej kompilują, tu była podpowiedź. I tak i nie. No tak, to jest narzut, parser musi być skalowy, a później javowy. Ale tu można sobie wyobrazić, że parser skalowy taki generuje bytecode w locie, że on jest efektywniejszy niż kompilator Java. Nie? To dla niektórych wywołań może być optymalniejszy kompilator. Więc, bo Java musi wspierać, wiesz, legacy wersję, więc może być trochę bardziej skomplikowany lexer i parser i tam bla, bla, bla. Więc... Chodzi o szybkość, czy o to, że wyjściowy kod będzie bardziej optymalny? Wyjściowy kod będzie bardziej optymalny. To jest dobre. Aczkolwiek to było częścią Twojego pytania. Ja się podeprę tym. Będzie bardziej optymalny. Dlaczego? Bo to tak jakby kompilujesz to z JVM-a, znaczy z Javy, czyli tak jakby tego języka, nie wiem. Tak, że Spark po prostu od razu podczas tworzenia kodu. Mi się wydaje, że na przykład kompilator... Moment, jedna osoba. Ja jestem jednoprocesowy. Mi się wydaje, że po prostu te kompilatory tych języków, które... Ja nie wiem do końca, jak działa kompilacja skali. Aha. Czy ona działa prosto do bytecodu? Tak. Tak, dla uproszczenia. Aha, no nie wiem. No to w takim razie nie wiem. No. To się nie uprościłem. Kolega? Tam. Założyłem coś takiego, że ten kod, który pokazałeś wcześniej, Tak. on już jest w Javie zoptymalizowany pod wykonanie. No i co? No równie dobrze mógłby być w skali. Albo mógłby być... Okej, odpowiedź jest taka.
Byłeś blisko, byliście blisko. Wykonanie będzie szybsze. Scala opiera się w wielu miejscach na tak zwanych virtual calls, czyli takich, wiecie, przeskokach, tablica, jaką metodę wywołuje w tej chwili, jakieś rozszerzenia, etc., etc. To będzie wolniejsze podczas wykonania, ok? Więc z definicji odpowiadający kod javowy mógłby być wolniejszy. Oczywiście po kompilacji ten bytecode będzie efektywny, bo kompilator skalowy skompiluje to odpowiednio do bytecodu i tak jak tu rozmawialiśmy, może się okazać, że ten kompilator może nawet wygenerować lepszy kod, bytecode niż odpowiadający kod w Javie. Tak może być. Dlaczego nie? Ale tutaj zdecydowano się postawić na JVM-a, na kod, który jest wspierany, powiedzmy tak, natywnie. I teraz uwaga. Jakież było moje zdumienie, kiedy 5-10 lat temu uzmysłowiłem sobie, że Java jest tak samo, jest równoważna do innego języka na JVM-ie. To znaczy i Java, i Scala, i Python na JVM-ie, i inne języki na JVM-ie, ich kompilatory, co generują? Jaki jest natywny język na JVM-ie? Bytecode. Więc i Java jest DSL-em na bytecode, i Scala jest DSL-em na bytecode. One wszystkie podczas kompilacji sprowadzają się do tego assemblera JVM-owego, czyli bytecodu. Dlatego powiedziałem, że kompilacja ze Scali, z Javy może prowadzić do tego samego, może jeden być efektywniejszy od drugiego. Tu stwierdzono, panujemy nad JVM-em, który panuje nad Javą, albo odwrotnie nad Javą, który jakby wpływa na to, co JVM jak JVM optymalizuje i tak się zdecydowano wykorzystać. Więc Spark będzie generował kod, obojętnie czy piszecie w Pythonie, w Arze, w Scali czy w Javie, kod wykonujący wasze zapytanie będzie napisany w Javie. Będzie wykonywane tak, jakbyście pisali w Javie. Ok? Dobra. Wracając, czy są pytania do tego? Nie ma. Nie wątpię. Więc buduję topologię, więc buduję ten plan logiczny, najwyższa pora wykonać to. No i wykonujemy. I to jest konfiguracja wykonania. Tu mówimy, jakie środowisko, czyli podpinamy logiczny plan pod środowisko. Wiecie, mamy graf, mamy źródła danych, mamy wyjścia, a teraz to wpinamy tak, żeby to zaczęło tętnić życiem. Okay? Opisaliśmy topologię i tu mówimy, z czym się łączymy. No i wejście do kawkowych aplikacji nazywa się Kafka Streams. I jak możecie się domyślić, żeby odpalić topologię, odpalamy start. Pokażę jeszcze raz na górę topologię. Chodzi mi o to, gdzie wrzucasz informację o jakiej operacji. Stream to jest czytamy ze strumienia. Następnie to, co jest na strumieniu, mapujemy przez map values. Następnie wypisujemy to do topiku upper, czyli mamy czytanie, transformację, pisanie, już 3 operacje. Następnie dzisiaj dodałem, to jeszcze było, wyrzucamy to na ekran. Na ekran jest możliwe dla debugowania, ale to jest tylko taki, wiecie, właśnie debugowanie. Tutaj zrobiłem CaseStream, który mapuje klucz i wartość, czyli nie map values, tylko klucz i wartość przez mapa i robię znowu printa. Mógłbym zrobić tu. Czyli zamieniając tu na print wypisujemy na ekran, a z print na tu wpisujemy do jakiegoś strumienia. I tyle. Proste do bólu. Oczywiście, ja mówię proste, bo spędziłem nad tym rok, powiedzmy, w cudzysłowie. Trochę się namęczyłem, więc pewne rzeczy już widziałem i dlatego teraz sobie mogę pozwolić proste. Nie jest proste. No nie jest proste, jak to pierwszy raz zobaczysz. Ja liczę na to, że ten kod mówi do was, bo uważam się za genialnego programistę, więc ten kod tak napisałem, że sam się czyta i jest przyjemne jego czytanie. Pomijając, czy to API jest przyjemne, czy nie, to ja odcisnąłem swoje piętno w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Więc uważam, że ten kod jest po prostu genialny w swojej prostocie. No, a co to miało znaczyć? To tak wyszło tak samo z siebie.
Patrz, choroba. No, właśnie, choroba, chciałem to powiedzieć. Więc ten kod jest kodem, który czyta z Kafki, transformuje i pisze do Kafki. I teraz uwaga. Ile mamy czasu do końca? Pół godziny? Jak fajnie. A już naprawdę dużo powiedziałem, tak, przynajmniej takie mam odczucie. Jeśli ktoś jest innego zdania, proszę pytać, mówić, poganiać, dobra? Zróbmy to bardziej interaktywnie. Więc to jest kod, uwaga, zrobimy Star Wars. No, podoba mi się to. Taki sposób na prezentację kodu, a la Star Wars. Widzicie? Dobra, macie? Powinni zrobić, właśnie, napiszę do JetBrainsa, żeby wprowadził takie view, Star Wars view, że będzie scrollował powoli. No i jedziemy, bo tak w PDF-ie też jest, nie? Jest autoscrollowanie. Wiecie o tym, że jest taka funkcja? Słucham? Jasne. No dobra, mamy kod napisany w Kafka Streams. A teraz wam pokażę, jak będzie wyglądał odpowiadający kod w skali, w Sparku. Ok? I będę pisał to, nie korzystając z idei, tylko z tego środowiska interaktywnego. Sposób, jaki teraz wykorzystam, powszechnie nazywam, chcę zostawić coś po sobie, wiecie, żeby społeczność po mnie, jak już odejdę z tego świata, mogła sobie korzystać z fajnych stwierdzeń. Mam nadzieję, że któreś będzie fajne. Próbuję, inaczej się nie da, nie? Zostawić coś po sobie. Więc nazywam to programowanie Programming by Exception. To nie jest takie Programming by Exception, że nie wiem, co się dzieje i same exception, albo jak to niektórzy mówią, exceptiony się rzucają, nie, albo zgłaszają. Nie, exceptiony niektórzy. Słyszeliście pewnie, nie? Exceptiony. No, więc zgłaszane są wyjątki i to, co zaraz zobaczycie, właśnie nazywam Programming by Exception. I bardzo to lubię. Mam nadzieję, że wam się spodoba również. No więc uwaga. Spark. Jestem ciekaw, czy to w ogóle będzie wymagało... Pytajcie, jeśli coś jest niejasne. Jeśli nie ma pytań, to zakładam, że po prostu, nie, że nie jesteście nieśmiali, tylko zakładam, że po prostu jest jasne. Ok? Nieśmiałość nie wchodzi w rachubę. Zrobimy... Co byśmy tu zrobili? Load. Dobra. Oj, co jest? Nie ma... Dzięki, bo się trochę zawiesiłem. O, dziękuję. Ok. Czy są pytania do tego kodu? Ale nie są. Momento. Na razie to. No i? Jak masz na imię? Też ładnie. Git? Możemy nawet tak, chociaż to jest case insensitive. Czy wiadomo, co ja napisałem? Są jakieś pytania? Co są? Dobra, uwaga. Nie ma, ale to jest rzecz logiczna czy fizyczna? Jak byś to określił? Wiesz, o co chodzi? Logiczna, fizyczna? To znaczy, czy ja mogę opisać zapytanie, które jest niezależne od nazw, z których czytam? W pewnym sensie mógłbym, ale nie da się w Spark Streams. I w Kafka Streams też nie. Czyli masz rację, muszę to zrobić. Więc nie ma, zaraz będą, bo to jest właśnie pierwszy wyjątek. Kolejna. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Przycisnąć Enter? Czy jest ktoś, kto mówi, żeby nie wcisnąć Enter? No dobra, wcisnę. Dostanę pierwszy błąd, który sobie cenię.
który nie jest trywialnie rozwiązać, bo on nie jest taki jasny, o co chodzi, ale po jakimś czasie będzie jasny. Otóż w Sparku można wklejać swoje source'y, implementację swoich źródeł i swoich ujść. O, to jest ujście, a nie zlew. Ujście. Kto mówi ujście w ogóle? Jestem przekonany, że w zeszłym roku ani razu nie użyliście słowa ujście. Super, ale ujście? Mi się wydaje, że to jest jedno z tych słów, które ginie. No dobra, na rzecz synku. Albo wyjście. Dobra, więc fail. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że format Kafka jest nierozpoznawany przez Sparka domyślnie. Otóż Kafka Source jest dystrybuowany przez Sparka, nie trzeba nic specjalnie ładować tak z zewnątrz, poza tym, żeby powiedzieć załaduj coś, co należy do Sparka, ale Spark tego specjalnie nie ładuje, żeby jakoś odchudzić JVM, ok? Pozostańmy przy takiej definicji. Więc wychodzę stąd i odpalam Spark Shell'a, tak, --packages. I jak widzicie, korzystam z Shell'a, który ma historię, nie muszę tego wszystkiego pisać, bo to trochę zajmuje. Packages wymaga nazwę pakietu w formacie Mavenowym, Gradle'owym albo SBT, jak sobie wolicie. To jest Organization ID. Po nim następuje, jak to się nazywa w Mavenie? Artifact ID. A następnie pojawia się wersja. Proste? Proste. Separatorami są dwukropki. Czy mogę odnieść się do dowolnej zależności? O tak. A co się stanie z Transitive Dependencies? Co byście chcieli? Mamy dwa wyjścia. Ugryź się w nos albo załaduj cały graf zależności. W przypadku Sparka --packages działa tak, że ładuje wszystkie Transitive Dependencies. OK? Więc ładuje wszystkie zależności, od których ta biblioteka, od której wy teraz zależycie, zależy. No dobra, jedziemy. Odpalam i od tej pory następuje sprawdzenie, tak jak, wiecie, tak jak w Gradle'u, Mavenie. Mam nadzieję, że nie używacie już Anta albo Make'a. Chyba że w Go ktoś koduje, no to może. To wybaczam, bo i tak popełnił błąd. Więc Spark Read Stream format Kafka. OK? Czy teraz to pójdzie? Wciąż nie mamy topiku. Ale liczymy na to, że Kafka zostanie rozwiązana. Otóż, panie i panowie, zostanie rozwiązana. Voilà. Widzicie? Już jest inny błąd. Pamiętacie, co powiedziałem? Programming by exception. I ja to uwielbiam, szczególnie na demo. To jest takie impressive, ponieważ ja niewiele muszę się nauczyć przed wystąpieniem, tylko coś tam zapamiętam, a resztę to błędy mnie poprowadzą. I ja dokładnie tak robię na pocach. Czy to jest coś złego nie wiedzieć? Nie. Jak się powie, że się nie wie na początku, to później już jest łatwo. Ale jak się na początku zagra twardziela i się spróbuje ukryć, że czegoś się nie wie, to publika będzie czekała na potknięcie i ci tak dokopie, że popamiętasz. Więc ja, pomny takich sytuacji, od razu mówię, że czegoś nie wiem, albo że programming by exception. No i zobaczcie, jaki jest efekt. Warehouse, bla, bla, bla. One of the following options must be specified for Kafka source. Panie i panowie, otóż mamy możliwość wyspecyfikowania dla ludzi, którzy programowali kiedykolwiek kafkowe aplikacje, subscribe pattern albo assign. To jest moment, w którym definiujesz topiki, z którego czytamy. No to przechodzimy do początku i mówimy option i robimy subscribe. Jaki tam był topik? Input. Voilà. Czego jeszcze brakuje? Znawcy tematu programu Bootstrapa. No bo jakiś serwer musimy mieć. Jeden czynny. Możemy ich wyspecyfikować całą masę, ale przynajmniej jeden i przynajmniej jeden czynny. Tak? Bo z niego wyczytamy metadane o wszystkich informacjach o dostępnym klastrze, o tym, jak w ogóle mamy pracować z Kafką. No to wyspecyfikujmy. Co robię? Tak. I już wiecie, że to jest option. I już wiecie, że posiłkuje się, żeby nie było, że jest inaczej, tym. Pójdzie?
Słucham? Zaraz. Kto jest za tym, że nie pójdzie? 3 osoby, 4, 5. A co wy teraz? Jak powiem 6, to 7 się podniesie? No dobra, koniec. Jest kilka... O, 7. No dobra. Dlaczego się nie podniesie? Bo co? Bo taką przyjąłem zasadę? No tak, ale kiedyś się musi skończyć, nie? Więc to pójdzie. Dobre pytanie. Otóż mamy 2 podejścia. Domyślna serializacja, deserializacja w Kafce to... Słucham? Nie, domyślna nie jest stringi. Kafka ma w nosie, tak jak HBase, ma w nosie format danych. Co Kafka widzi? Bajty. Jak chcesz coś innego, to robisz kastowanie. No i to zrobiłem. Skastowałem bajty na string. I Kafka i Spark SQL wie, że mapuje bajty WTF-8 na stringa WTF-8. Załatwiła mi to Spark Stream. To jest deserializer. No brawo. A nawet gdyby chciał, to on zrobi mi deserializację automatyczną. Są 2 automatyczne deserializacje w Sparku. Strumień stringów i bajtów. Jak nic nie dotknę, to będzie byte. Byte przechodzi przeze mnie. Albo string i wyjdzie na byte. String na string. To załatwi mi Spark. Kolejna zaleta, wada Sparka. Wada, bo trzeba o tym wiedzieć. Jeśli chce się pisać bajty, no to trzeba wiedzieć, że jak się czytało stringi, to trzeba to przekonwertować jawnie. A zaleta, bo nie trzeba pamiętać, żeby... Znaczy, no trzeba. Zrobiłem cast string. Więc jedziemy. No i... Poszło czy nie poszło? Nie poszło? Poszło. Dlaczego mówicie, że nie poszło? Bo nic się nie pisze. A dlaczego się nic nie pisze? Bo nic nie ma w topiku. Bo nic nie opublikowałem. Standardowo Spark czyta nie from beginning, tylko earliest, czyli najświeższe. Mówię tutaj już nomenklaturą kawkową. Więc zapiszmy coś do inputu. Producer, input. Jeszcze moment. Masz. A szybkie pytanie, ale to może nam zająć całe dwie doby. Czy ta twoja apka, którą przed chwilą odpaliłeś, ona czeka teraz, aż ktoś wrzuci coś do topiku? Czy ona się zakończyła już? A jak myślisz? Zakończyła się. A jakby się miało pokazać, że się nie zakończyła? No by nie było tej skali. A dlaczego miałoby nie być? A może jest wątek w tle? I jest. A widzisz, uśmiech na twarzy mówi mi u ciebie, że przyjmujesz moją argumentację i jest to możliwe. Panie i panowie, sprawdźmy, czy REST-2, czy ten strumień wciąż działa. Jak byście zakodowali, jaką metodę udostępnilibyście na interfejsie obiektu, który dostajemy, żeby sprawdzić, czy działa, czy nie? Status. Albo jaki? Show? Nie. Show nie. Show może i tak, ale to wymagałoby dokumentacji. A status albo is running, albo is coś tam. No wiecie, no zobaczmy. REST-2, kropka i zobaczmy, co mamy. No właśnie. Zakładamy, że true nie oznacza zwracam ci true, ale rzuciłem wyjątek, więc nie działam. Gdzie ty masz to przypisane do REST-2? Co to na właśnie? Jakbyś samo się przypisało. To jest zaleta skala repla, gdzie jeśli nie przypiszę do vala, to skala repl automatycznie mi stworzy resa 2, 3, 4, 5, 6. OK? Kolejna zaleta skali.
Moment, jedna osoba. Czyli jaki jest status drugiego, tak, status trzeciego to true, a potem następny będzie już czwarty, to tym zależy, który jest zrobiła. Nie, to są rezultaty po prostu kolejne. No, Za każdym razem dokładnie. Więc teraz jakbym zrobił, czy mam metodę is active na booleanie? Może, może nie. Nie wiadomo, nie? Ale to już jest inny obiekt w ogóle. To jest inny typ. To jest inny interfejs. Dobra, kolejne pytanie? Nie, to nie było pytanie. REST 2 było tam przedstawione, ale takiego typu jest, tak? Tak. Ja mogę cały czas zapytać o typ. Nie podoba wam się REST2? No dobra, się czepiacie. No to macie Q. Dlaczego Q? No bo Q. Stream? No to SQ. Czasami nazywam SQ. Streaming query, bo to jest tak naprawdę pod spodem zapytanie, które jest wykonywane non-stop. Okay? Jakie zapytanie jest wykonywane non-stop? Przekonwertujcie to zapytanie na SQL-a. Co to jest za SQL? O, to nie jest SQL tak wprost, ale jaki SQL byście musieli napisać, żeby był dokładnie tym, co ja napisałem, wykorzystując query DSL Sparka? Insert? Nie. Na razie czytanie. Czyta to. Brawo, dalej. No. Select gwiazdka from strumień. Tylko tyle i nie ma nic o pisaniu. No dobra, no to jeszcze uppercase, nie? Dokładnie. Ale już, a wyjście? Select sam w sobie daje wyjście. Jakby środowisko, w którym odpalacie selecta, zwykle daje wam od razu wyjście, więc dlatego się nie zastanawiam nad tym. Wracając do tego, to jest select gwiazdka from tabela. Nazwa tabeli jest jakaś wewnętrzna i to jest odpalane non-stop. Co non-stop? Ponieważ nie zdefiniowałem czegoś, co się nazywa trigger. Trigger określa, co jaki czas odpalać to zapytanie. Jeśli chciałbym zdefiniować co jaki czas, to mógłbym wykorzystać... nie, tego nie chcę. To mógłbym zrobić coś takiego. Moment. Co 10 sekund. Mógłbym wykorzystać API na stringach, co nie jest type safe, a mógłbym wykorzystać API, które jest bardziej przyjazne. Na pewno dla kompilatora. Dla nas też. Dla nas niewiele się zmieniło, ale wiemy, że typ się zmienił. Bo teraz to jest durable. Na pewno to jest int, który jest rozszerzony o metodę seconds i dostaliśmy time unit bodajże, ten javowy time unit. Więc coś w tym stylu. Zresztą możemy sprawdzić, co to dokładnie da. Akurat teraz nie dostaniemy nic. Bo nie ma int takiej metody, ale jak zrobimy... jak to było? Skala... O kurde. Skala duration? Nie. Kto pamięta? Concurrent. O. OK? To jest cecha skali, która pozwala na rozszerzanie istniejących typów o cechy, które sprawiają, że później pisanie kodu, czytanie i zrozumienie być może dobrze by było, że też jest przyjemniejsze, łatwiejsze. OK? Dobra, więc to jest coś, co się nazywa skala implicit. Okay? Dobra, wracając do tego, mógłbym powiedzieć, że to ma się odpalać trigger co... nic nie widać. No dobra, wierzycie, że co 10 sekund. OK? Standardowo, jeśli nie podam triggera, odpala się tak szybko jak możliwe. Tak szybko jak tylko JVM potrafi odpalić kolejny cykl odpalić, dobra? Więc tam są jakieś milisekundy, czasami 2 milisekundy, czasami 5 milisekund. No JVM jest unpredictable, tak? To nie jest real time, ale jest jak najszybciej jak się da, tak? Tak będzie. Pod spodem tak będzie, ale już szedłeś bardzo nisko, jak się możesz domyśleć. Nie? Więc teraz cały czas nie wiemy, czy to działa. To znaczy, w pewnym sensie wiemy, no bo true, tak? No ale wypiszmy coś. No tak, not found, wiadomo. Producer. OK.
w którejś wersji Kafka Producera, w której wersji Kafki dodano ten mały prompcik. Tutaj taki, to było coś. Wreszcie było wiadomo, że ten program działa, bo on jak się odpalał i nie było tego malutkiego prompta, to on się odpalał i czekał. No bo czekał na input. No ale nie było wiadomo, czy on już czeka, czy za chwilę czeka, czy może w ogóle nie czeka i ma nas w nosie. I był taki void, takie limbo. A teraz dodano taki znak większości i jest od razu fajniej. Śpieszę donieść, że nie można zmienić przez PS1 wyglądu tego prompta. Nie, to już sobie polecieliście. Dobra, więc piszemy klucz, 1, hello world, albo no jeszcze tak. I wypisuję. I tutaj zakładam, że powinniśmy coś dostać. Interesujące. Nie dostaliśmy i muszę wam powiedzieć, że nie wiem dlaczego. Słucham? Jedna osoba. Co jest za problem? Nie to okienko, to znaczy? Co jest za problem? Zobacz. Co jest za problem? To jest coś, co dotyka mnie na każdej prezentacji, szczególnie jeśli się przygotowuję przed prezentacją i zostawiam włączony serwer Brokera i Zookeepera. Ten komputer przeszedł z sieci do sieci. Zmieniły się interfejsy, więc one się zabindowały na starych adresach i teraz one gdzieś tam, one działają, ale ja zmieniłem sieć i wiecie, i ten routing jakoś tam, no to jest cała moja wiedza, jaką wiem na temat networkingu, więc co muszę zrobić? No muszę po prostu zatrzymać wszystko. A z tego też wyjdę. A co mi tam? Napiszę jeszcze raz. To znaczy z historii. Widzicie, zabiję tego. Wydaje mi się, że to jest ten problem. Zresztą zaraz sprawdzimy. Mam nadzieję. Gram trochę na zwłokę, aczkolwiek nie zależy mi na tym, bo zostało nam 11 minut, tak? Widzicie, nawet shutdownowanie jest niemożliwe, ponieważ on próbuje skontaktować się z Zookeeperem, którego już nie widzi. No bo jakby zerwane zostały interfejsy, więc muszę go utłuc. O właśnie, teraz to będę dostawał to tego utłuczę, teraz connection refused, mimo że wcześniej powiedziałem mu, żeby się zamknął. Ale wiecie, jaka jest fajna metoda? W Javie udostępniono JPS. Znacie o tym, nie? I JPS ma takie switche LM, które pokazuje, jakie mam procesy i to, co chcę ubić, to jest na pewno to. No i tutaj stary, dobry kill -9 pomaga. No, dobra, jest. I to się zamknęło. No to jedziemy. Odpalamy Zookeepera. Nie używam Dockera, nie używam Kubernetesa, który jest teraz taki popularny. Użyję starego, dobrego command line'a. Więc, a szczególnie, że mam to w historii, więc co tam będę się... Samo to już jest impressive. Dobra. Tutaj Kafka, serwer, start. Voilà. Poszło, podłączył się, tu już wszystko queruję. Dobra. Tu teraz odpalam producenta na input. Dobra. Dobra. Sprawdźmy, czy coś opublikowałem, czy komunikacja przynajmniej na poziomie kawkowym zachodzi. Co muszę użyć? Consumer, nie Consumer Metrics, niech będzie. Tylko zmieniam topic OpenJDK, Stefan to nie jest coś, co my potrzebujemy, tylko input i from beginning. Dobrze jest? Jest dobrze. Dobra. Voilà. I dostajemy? Jest, dostajemy. Co najmniej dostajemy 4, tak? I teraz wypiszmy coś. 4. pozycja to będzie PJATK, hello. Dostałem? Dostałem. No to teraz odpalam Sparka. I jeszcze raz w zasadzie. Shella z packages. Easy. Szczególnie, że macie to w historii. Sprawdził. No dawaj. No dawaj. Dawaj. Teraz. O. I przywołujemy. To też jest historia, więc Ctrl-R i Spark. Aha. Tutaj się nie da. Ctrl-R, Spark, read stream, format. Spark Shell również wspiera historię taką shellową. Wszystko mamy? Zadziała? Poszło. Poszło? Val Q res 0, czy Q is active.
Wygląda na to, że tak jak było poprzednio. Active. Więc puśćmy coś. 5.5 Ala ma kota. Mało prawdopodobne, żeby w kawce, w kodzie było Ala ma kota, tak? Więc samo się nie wygenerowało, w Sparku też nie będzie. Więc jak się pojawi na konsoli Sparkowej, to będzie dobrze. Mam nadzieję, że będzie. Tidim! Easy. Teraz, jakie są z tym problemy? Pierwszy, co to ma być? To jest truncate, ponieważ standardowo Spark wyświetla, robi show z truncatem true i wypisuje tylko 20 pierwszych liter, a później dokleja, że wiecie, że jeszcze coś dalej mogłoby być. Okay? W tym przypadku te 3 kropki akurat zbiegły się z moimi 3 kropkami, akurat to jest 4, więc trudno, no, taki tester, taki tester, jakie testy, albo takie testy, jaki tester, nie? Więc, no, wolałbym nie mieć do czynienia z takim testerem, bo jako, że ja już to widziałem wcześniej, to ja bym oczekiwał, że to jest truncate. Więc co robię? Robię zatrzymanie tego query, czyli Q stop, zatrzymałem go. Q jest w tej chwili false, czyli nawet jeśli coś opublikuję, nie dostanę tego. Tak. Więc teraz co robię? Otóż, panie i panowie, format console ma taki, czyli format, z którego korzystamy, ma opcję. Jak się nazywa ta opcja? Dokładnie. Wystartowałem. OK. Poszło. W tym przypadku jest interesujące, że dostałem w ogóle jakikolwiek, wiecie, że batch 0 się wyświetlił. Wtedy nie dostałem tego. Nie umiem tego wytłumaczyć na chwilę obecną. No i już nie będzie pytań dlaczego. To też jest sposób. Gram mocnego, nie? Więc 999 i 9999 hello. Tada! A wypiszmy coś więcej. 99 i coś długiego. Tada! OK? To teraz już się bawię. OK? Więc jakby to, co chcę przekazać przez to, że i Kafka Streams jest prosta. I Spark Streams jest prosty. Nie chodzi o to, ile kodu musieliście napisać, bo ja musiałem trochę wiedzieć, żeby napisać to jako jedną linię, tak? To nie przyszło samo. Ja spędziłem nad tym, wiecie, ja się specjalizuję w Sparku, więc piszę to z zamkniętymi oczyma. No, zakładam się do pewnych rzeczy, ale rzeczywiście tak jest. No, w pewnym momencie już człowiek zapamiętuje, no, ciągle klepię to samo, ciągle robię demo, ciągle robię to Hello World w Spark Streams, no to jakoś człowiek zapamiętuje. Ale to, co chcę powiedzieć, to tak. Jeśli czytam z Kafki i piszę do Kafki, pierwsza rzecz, którą robię, biorę Stack Overflow. Biorę Kafka Streams. I Kafka Streams ma tą zaletę, że ma unfriendly Java API. Zaleta to dla tych, dla których unfriendly Java API jest friendly Java API, tak? To zawsze jest unfriendly jest dlaczego, tak? I dla mnie Java API jest B, bo programuję w skali. Nikt mi nie kazał w skali programować. Mogłem programować w Javie 8 albo 9 i byłoby już wszystko friendly, tak? Więc dla mnie to jest unfriendly, ale dla was może być cacy. Więc postawiłem buźkę na nie. Dla was może być OK. Type inference is broken, no ale broken is my language, więc ponieważ używam Scala, więc to jest problem. No dobra. Drugi punkt, just another standalone application. Wada i zaleta. Wadą jest to, że to jest, nie, to jest właściwie zaleta, ponieważ tworzycie standalone application, odpalacie i możecie to zwielokrotniać. Więc postawienie nowej instancji, żeby przetwarzanie było szybsze, jest easy. Dokierujecie tą aplikację w Maratonie, albo w DCOS-ie, albo w Kubernetesie robicie scale równa się 3 i załatwione. Tak? Macie 3 instancje easy. I to naprawdę rzeczywiście jest easy. Oczywiście postawienie całego środowiska, żeby tam minus scale równa się 3 było tak proste, wymaga trochę, ale powiedzmy, że są inni od tego. Tak?
Dalej. Oni też muszą mieć na chlebek. Nie wszystko wy. Jak ostatnio byłem na wystąpieniu DevOpsowym, to tam ciągle mówiłem DevOps B, programista cacy. I dostałem później takie podsumowanie i tam było, po raz pierwszy byłem na prezentacji, brakowało jakiegoś osła, który stawiał grubą krechę pomiędzy Polska prawa, Polska lewa. Nie, myślałem o DevOpsy, programiści. Ale tak rzeczywiście były momenty, w którym naciskałem na tą odmienność, ale nie dlatego, żeby pokazać, że inni są lepsi, gorsi, tylko dlatego, że jedni się zajmują narzędziami w stylu Helm albo jakieś tam AWS-y, a inni po prostu Kafka Streams albo Spark Streams. Okay? Są w ogóle inne światy, mimo że adresują te same potrzeby biznesowe, to z innej perspektywy, tak? Stąd była ta rozbieżność. Łatwiej mi było później adresować pewne problemy. Ci programiści, ci DevOpsy, ale jakieś to było dla nich niezrozumiałe. No ja nie wiem. No dobra, więc trzeci punkt. Kafka Source and Sync Only. Zaleta i wada. Jeśli to jest wasze wymaganie, zaczynamy od Kafka Streams. To jest zaleta. Nie musicie się zastanawiać. Łatwy punkt na liście, czy stosować Kafka Streams. Czy spełnione jest to wymaganie? A to jest pierwsze wymaganie? Jest. No to jest tacy, jedziemy dalej. Czwarte, Data Abstractions. To jest wada i zaleta. Mnogość Data Abstractions to jest wada, no bo trzeba się nauczyć więcej API. A zaleta, bo są bardziej specjalizowane. Więc mamy K-Stream, K-Table, K-Global Table, no i mamy Low-Level Processor. Czyli mamy co najmniej 4, a w DSL-u 3. A na pewno będziemy stosować 2. Okay? K-Table i K-Stream. Kafka Streams ETL only. Siłą Sparka nie jest już, jeśli kiedyś było, nie jest już ETL. Czyli nie jest zwykłe przetwarzanie strumieni. Nie. Przetwarzanie strumieni pod machine learning, to jest coś, co wyróżnia Sparka na rynku. Niewiele jest rozwiązań streamowych, a Kafka Streams nie ma. Flink ma. Ale Flink nie ma Flink Streams. Jet nie ma. Kafka Streams? No nie ma. Więc, a Spark ma. Więc jakby, wiecie, w zależności od tego, jakie mamy wymagania, stosujemy jedno versus drugie. No i to jest tematem prezentacji. Skala 2.12 supported, cacy. Dzięki temu mamy speed, performance, właściwie performance i type inference with SAM. Wiecie, co to jest SAM? Javowy SAM? Aha. Single Abstract Method Interface. Wtedy możemy korzystać z LAMPD, które ładnie się pisze. 7. No Interactive Shell. Chyba że jesteście na Javie 9. No ale na pewno nie jesteście. No takich szczęśliwców to w Polsce nie ma. Więc REPL nie ma tego, więc no to jest dla mnie wada. Tak? Nie ma interaktywności. Oczywiście ktoś powie, a co za problem odpalić IDE i zrobić Public Static Void Main, PWSM i tabulację. No a mi się nie chce tego robić. Ja bym wolał odpalić Spark Shell i mieć tego PWSM-a, czyli Public Void Static Main, jakby for free. Ok? Słucham? Ale odpalenie JVM-a pod IDE też wymusza na mojej maszynie, wiesz, jakiś resource consumption. Jakby odpalenie idei samo w sobie jest nie, że złe, ale w pewnych sytuacjach jest traktowane jako złe. Jak ja chcę sobie poprototypować, to wolałbym nie odpalać takiego kombajnu, którym jest idea. Idea jest fajna, no ale właśnie fajne w zależności od kiedy, nie? Rozumiesz mój punkt widzenia? Ja lubię ideę, ale są momenty, w którym wolałbym skorzystać z Atoma. Atom jest cacy, tekstowy edytor i Shell. Dobra, tak samo jak ludzie są na Windowsie, albo na Linuxie, albo na macOSie. Read Join Support, cacy. Mamy joinowanie stream, stream table, table. I co zostało? No nie, czekaj, global table nie wprowadziłem. Powinno być 2, to powinny być 4 opcje, nie? A wymieniłem 3. A, bo jeszcze jest odwrotnie, no tak, bo mogę, bo mogę joinować table ze streamem albo stream z tablem. No i to nie musi być, jak to się nazywa w matematyce? Przemienne.
To nie musi być przemienne, to może być niemożliwe. Na przykład może być niemożliwym joinować tabelę ze strumieniem. Wiem, że strumień z tabelą da się, ale odwrotnie nie mam pewności. Tak? Zgadzacie się, że to może być niemożliwe? Dlaczego? No bo tak. Ci, którzy są żonaci, wiedzą, co to znaczy, no bo tak. No i mamy Kafka Streams, Development Time, jak to się dzieje, to już widzieliście, idziemy dalej, ponieważ już nie ma czasu. Spark Streams, to jest moja nazwa kodowa, zwanym Spark Structured Streaming. Na złość nam Spark ma dwie biblioteki do streamowania. Stare i zakopywane API Spark Streams. Spark Stream to jest właśnie dobre. Spark Streaming to jest to B. Spark Streaming B. Jak się obudzicie w nocy, jak powiem Spark Streams, to tak nie, to było akurat dobre. To powiecie, o ale fajnie. Ale jak powiem Spark Streaming, to powiecie, ok? To tak jakbym was oblał zimną wodą. Dobra, więc idziemy do Sparka. Spark Processing API for Scala, cacy. Java, no to są cacy. Python, być może cacy. I R. Dlaczego zaletą jest wspieranie 4 języków? A jeszcze SQL, jeśli traktujemy go jako językiem, jako język programowania. Dlaczego wspieranie 4, a nawet 5 języków jest cacy? Bo co? No właśnie, i to jest też przekleństwo, bo mamy wybór. Słucham? A widzisz, jak innego. To jest właśnie ta natura polska, ja bym powiedział, tak uogólnił. Dobrze, że to jest po polsku, to tego nie będą słyszeli za granicą. Tak, ale pozytywem jest, że mogę z Tobą rozmawiać, jak Ty tylko potrafisz kodować w Pythonie. A widzisz. Czyli jak spojrzał, to Ty mi negatyw, a ja pozytyw. Na każdy, zawsze wszystko jest dualne, nie? Wszystko ma, wiesz, coś. Zło to jest dobro. Więc useful for data scientists. Dlaczego? Bo oni z czego używają? Pythona albo Ara. A dlaczego oni korzystają z Pythona i Ara? Jestem ciekaw Waszych odpowiedzi. Bo są nietypowymi programistami. Nie. Bo co? Nie. Za bardzo myślicie inżynieryjnie. Po prostu mieli tak na uczelnię, bo tak im wyszło. No tak, niektórzy programują w Javie, bo im tak wyszło. Bo tak, to jest dobra odpowiedź, ale nie. Coś mądrzejszego. Słucham? Co się kryje pod data science? Wizualizacja. R i Python mają niesamowite wsparcie dla wizualizacji danych. Raportowanie, wiecie, agregaty, budowanie tym SQL-em da się, ale później pokazanie tych danych to jest to, co czasami sprawia, że jedno rozwiązanie jest lepsze od drugiego. Ok? Więc R i Python cacy do wizualizacji w połączeniu ze Sparkiem, który jest wieloprocesorowy, rozproszony, nie może być bardziej cacy. Wadą i zaletą Sparka jest to, że Sparka nie uruchomicie jako Spark Standalone, znaczy jest tryb local, ale generalnie on jest tylko do prototypowania, do poców, a Spark wymaga środowiska klastrowego. Od wersji 2.3 mamy pierwszy raz wsparcie dla Kubernetesa. Czyli możemy Sparka odpalić na Kubernetesie. Mamy Native Support for Kubernetes. Ok? To będzie w 2.3, który jest głosowany w tej chwili. Więc i on się dobrze ma. Najlepsze wsparcie jest dla Yarna, później Mesos z DCOS-em, no i Spark Standalone, który jakby na początku pojawił się, żeby udowodnić, że w ogóle tak to będzie działało. Bo Spark jest niczym innym jak Hadoop++, korzystając z dobrej analogii C do C++, do C++, C do C++. Ok? Zakładam, że C++ to jest coś lepszego niż C. Okay? Co nie musi być prawdą, ale na potrzeby naszych rozmowy tak jest. Okay? Więc, dobra. Więc lots of data sources. Mamy wsparcie dla Kafki, JSON-a, Parqueta, CSV i czego sobie zażyczymy. Jeśli nie ma wsparcia bezpośredniego, możemy napisać. W Kafce Streams czytamy skąd? Z topiku piszemy do topiku. Możemy to rozszerzać przez tam Kafka Connect. Teoretycznie to tylko rozpoznałem. I to daje pewien interfejs, a w Sparku mamy to z pudełka. Okay? Data Abstraction tylko i wyłącznie streaming dataset.
tylko i wyłącznie wada i zaleta. Wszystko, znaczy jedno do wszystkiego, no jak wiecie, no jak z jednym do wszystkiego. Dobre i złe. ETL, ale ETL to jest dobre, ale to się nie sprzedaje. Machine Learning, AI. To robi AI. AI, kapten. Więc ETL i Machine Learning. To jest siła to jest to, co napędza sprzedaż Sparka. Machine Learning. Rozproszony Machine Learning. Skala 2.11 only, wada, a może zaleta, a może who cares. Spark Shell for Interactive Development, Learning, Prototyping, cacy. To lubimy. Lubimy używać narzędzia adekwatnego do problemu. Mamy ideę, możemy cały czas z idei skorzystać, tak jak w Kafka Streams, ale mamy coś więcej. Stream wspierany, inner join soon w 2.3, to znaczy ten, który jest głosowany, czyli nie można joinować strumień. Strumień tablica było już 2.2, który jest dostępny produkcyjnie, stream nie. I tylko inner join, a mamy ich 7 joinów, które wspiera Spark w batchowym przetwarzaniu. Nawet jest coś takiego jak anti-left join. Ktoś korzystał z tego? I jakieś semi-joiny. Ja byłem w szoku, że SQL jest takim obszernym językiem. No dobra. Development time, no to Spark Shell, wiadomo. Dodajesz ten main minus packages. No i oczywiście możesz, to już pokazałem, nie ma o czym mówić. Co jest fajnego, to na zakończenie śpieszę donieść, że Lightbend miesiąc temu opublikował bibliotekę, która daje nakładkę na API javowe, Kafka Streams, sprawiając, że szatkowanie tych linii w kodzie Kafka Streams nie jest już wymagane zawsze. I odpowiedzią Confluenta, czyli firmy, która stoi za Kafką komercyjnie, było taką, czy nie zechcielibyście tego włożyć jako kontrybucji jako udziału do rozszerzenia do Kafka Streams, czyli można się spodziewać, że Lightbendowi to leży, żeby skalę używali. No, to jest komercyjny byt za skalą, więc wcześniej czy później pojawi się ta biblioteka nie jako osobna biblioteka open source'owa, tylko jako część Kafka Streams. Na razie tak nie jest, no ale mamy chociaż coś, tak? Mamy coś, co jest wspierane albo opublikowane, stworzone przez Lightbend, czyli tych, którzy wiedzą o Sparku najwięcej, skali najwięcej, albo przynajmniej tego się oczekuje od nich. Okay? Więc mamy ten właśnie, tą wisienkę na torcie od Lightbendu i można z tego skorzystać. Czy korzystałem? Nie jeszcze. Obiecuję sobie zawsze, że to zrobię, ale wygląda na to, że mam częściej prezentację niż czas na sprawdzenie, jak to działa. A Poców nie chcę na razie grzebać moimi tam dywagacjami na temat tego, czy ta biblioteka jest fajna, czy nie. Na razie Poce chcę dowieść jak najszybciej, niekoniecznie jak najlepiej. No najlepiej też, ale najlepiej, jeśli krótki czas, no to jest najlepiej i tanio to też jest najlepiej, ale czy się dałoby lepiej? Tak, dałoby się lepiej, ale cechami Poca jest to, żeby udowodnić, że technologicznie to się broni, tak? A później zakupujemy repo bez ostrzeżenia. Robiliście to kiedyś w ogóle? Czy zrobiliście kiedyśkolwiek Poca i nikomu nie mówiąc, po odbiorze Poca w nocy skasowaliście repo? No bo taki jest cykl życia, takie jest przeznaczenie Poca. Udowodnić i zakopać. Pewnie byliście w projektach, w których Poce stawały się wersją 1, a później 2, a później 8, a później trzeba było chodzić do kościoła i modlić się, dlaczego ja to zrobiłem, obiecuję, że już nigdy tego nie zrobię. Bo jak to mówią, zaślepki czy tam prowizorki działają najdłużej, tak? Czy tam trwają... Słucham? Na przykład. No właśnie, ja to słyszałem z zaślepkami, czy tam... Okej, ale tak czy owak mamy to, nie? Więc jakby przymierzam się do takich właśnie Poca, gdzie powiedziałem mojemu 23-latkowi, słuchaj chłopie, jak dostaniemy OK-a na Pocu, to wiesz co zrobię wieczorem? Bez ostrzeżenia skasuję kod. Możecie sobie wyobrazić, co się działo z nim przez minutę. Nie odezwał się. Musiał chyba przełknąć ślinę, wiedząc, co się może z tym dziać, albo pewnie klonował repo, żeby mieć aktualne u siebie.
więc bał się, że za chwilę będzie musiał pisać wszystko od zera. No dobra, czy są pytania odnośnie Kafka Streams versus Spark Streaming? Spark Streams. Czy są pytania? Są? Bardzo dobre pytanie. Nie porównuję Akka Streams, ponieważ wiem na niej temat z praktycznego punktu widzenia niewiele. Za każdym razem, kiedy rozmawiam ze skalowcami, szczególnie na spotkaniach Warszawa Scala User Group, mamy meetup we wtorki, prawie że regularnie co 2 tygodnie. I tam są ludzie, którzy się fascynują Akka Streams. I dla mnie ludzie, którzy korzystają z Akka Streams, to chyba trzeba będzie wyciąć. To są ludzie, którzy lubią się samookaleczać. Dlaczego? Znam ludzi, którzy piszą w assemblerze, ale zawsze pada wtedy pytanie, ale po co? Jak mogę językiem wyższego poziomu? Akka Streams dla mnie jest DSL-em na strumieniowanie, ale pierwsza wada, jaką widzę, jedno JVM-owe, tak? Wiesz coś na temat Akka Streams, czy przyjmujesz za dane to, co ja powiem? Okej, to tak. Pierwszą wadą dla mnie Akka Streams, ale oczywiście i zaletą, w zależności od tego wymagań, jest to, że Akka Streams jest z pudełka jedno JVM-owy. Jeśli chciałbym odpalić aplikację na 3 JVM-ach, to w Sparku mam to za darmo, w Kafka Streams nie mam. Ok? One są niezależnymi bytami. Kafka Streams? W Akka Streams nie ma, w Kafka Streams nie ma, w Spark Streams jest. Za szybko? Czy gdzieś się nie zgadzasz ze mną? Powinno, czyli nie wiesz? Do sprawdzenia. To jest moje rozumienie. Okay? Ja zacząłem od tego, że moje rozumienie praktyczne jest prawie zerowe. Tam z dokładnością do jakichś tam 2 poców z Akka Streams, kiedy się zorientowałem, że to nie jest moje poletko. Druga rzecz. API, mimo swojej kwiecistości, wciąż jest stosunkowo za niskopoziomowe dla mnie. Okay? Wolę coś bardziej poziomowego. Jak widziałem pewne kody, które pokazywały, co można zrobić ze strumieniami, wyglądało to trochę kwadratowo, za karkołomnie jak dla mnie. Wolę Kafka Streams, a już na pewno preferuję Sparka, do którego przywykłem. Z Akka Streams jest też problem... Właściwie to tyle. I tyle w zasadzie. Z Akka Streams jest problem też taki, że nie ma nic poza ETL-em. Jeśli chcesz zrobić machine learning, kodujesz tak jak w Kafka Streams. Więc jeśli twoim wymaganiem na strumieniowanie jest to, żeby przesyłać dane, na bazie których budujesz modele, trenujesz modele i później je porównujesz i bierzesz najlepszy i zawsze masz najlepszy bazując na strumieniu, no to i Kafka Streams i Akka Streams się pod to nie nadają. Okay? Dodatkowo jeszcze rozmawiając z programistami skalowymi, Akka Streams nie spotykała się z ich entuzjazmem. Poza jednym, że mogą sobie pokodować w skali. Czekaj, jak ja sobie chcę pokodować w skali, to sobie piszę Hello World, a później Hello World 2, a później sobie coś jeszcze pokoduję. Jakby nie muszę wybierać narzędzia, które wymusi na mnie mnóstwo kodowania w skali. Ja lubię programować w skali, ale nie, kiedy wymusza się na mnie to. Rozumiesz podejście? Czyli uwielbiam, ale to ja kontroluję, jak bardzo uwielbiam coś, a nie, że ja muszę spędzić godzinę, żeby zestawić jakiegoś poca. Okay? Ja wolę 5-10 minut. I tak jest, ale to jest moje podejście i ono jest bardzo skrzywione przez ilość czasu, jaki spędziłem na Sparka. Ze Sparkiem siedzę od 3 lat, dzień w dzień, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, sprawdzam kody źródłowe, kombinuję, weryfikuję, okazuję swoją nonszalancję, prezentuję swoją niewiedzę publiczności i robię to od 3 lat, więc jakby człowiek się przyzwyczaił do wszelkich niedoskonałości Sparka. Także Spark jakby w moich ustach jest zawsze najlepszy, ale mam świadomość, że w pewnych rozwiązaniach Kafka Streams jest o wiele lepszy. Okej. O, tutaj to bym powiedział, po co mam Akka Streams brać, jak czytam z Kafki i piszę do Kafki, jak mogę z Kafka Streams? Rozumiesz moje rozumowanie? A ty mi powiesz, ale ja nie znam Kafka Streams. No to przepraszam.
Ale mimo wszystko bym powiedział, że jeśli znasz Akka Streams, a nie znasz Kafka Streams, wydaje mi się, że tutaj korzystając z takiej anglicyzmu, znajdziesz Kafka Streams API bardziej wyraziste. Czyli będzie Kafka Streams API równie, jeśli nie lepiej wyraziste jak Akka Streams. Tak jest moje podejście. Nie, odpuściłem Akka Streams. Jak widzisz, nie mam nawet czasu na to, bo jest Spark, jest Kafka Streams teraz. Już teraz Kubernetes się pojawia, więc jako nowa platforma, więc już na Akkę nie będzie czasu. Odpowiedziałem na twoje pytanie? Tak. Dziękuję. Pytania? Samza jak Scoop. Ja bym powiedział, że już to jest do wycięcia, zdechły. To już jest starość, ja wtedy mówię you show your age. Czyli jakby młodzi ludzie pewnie nawet o Samzie i Scoopie nie słyszeli. A jest powód, dla którego nie słyszeli. No bo nawet firmy tego tak nie promują. To może być dobre rozwiązanie, ale jest wiele dobrych rozwiązań, które już odkładane są na półkę. No, ma 10 lat, ale biorąc pod uwagę, ile ma Java i inne technologie, które są wciąż uważane za nowe, to jest stosunkowo młoda. Ale to wciąż, ja jestem biased, nie? Skłaniam się ku Sparkowi. Scoop, niepotrzebny narzut technologiczny. Scoop nic nie daje poza ETL-em. Jak mam robić również machine learning, to wtedy mówię, to po co mi druga technologia, jak mogę wykorzystywać Sparka. Dzisiaj miałem tę rozmowę z jednym klientem, kwalifikacyjną rozmowę, pod jeden projekt i gościu tam widać, że miał skłonności ku Flinkowi. A ja tam Flinka trochę tak po macoszemu traktuję. No i jako, że jestem skrzywiony do Sparka, a wiadomo, Spark walczy w cudzysłowie oczywiście, no, chce zdeteronizować Flinka, albo odwrotnie Flink chce zdeteronizować Sparka. Uważam, że Flink za późno pojawił się na rynku, moja prywatna opinia, że dobra technologia no, nie wpasowała się w czas, już fala wznosząca była na Sparku, więc już wiecie, wszyscy na desce byli na fali, a Flinkowcy dopiero zaczynali, nie? To jakby źle zaczęli. Więc wracając, dzisiaj miałem taką rozmowę i gościu mówi, i to takie stwierdzenie, Scoop jest dobry, Spark jest lepszy, ale Flink jest najlepszy. A ja, kurde, z całym szacunkiem dla Sparka, dla Flinka i dla Scoopa, nie zgodzę się, bo to nie jest generalne stwierdzenie, to wszystko zależy od use case'u. Ja często mówię tak, wybrałbym Scoopa, jeśli bym wiedział, że mam 10-osobowy zespół, albo nawet 2-osobowy zespół, w którym nikt nie zna się na Sparku, a mam 2 ekspertów od Scoopa. Od razu wchodzę w Scoopa. Albo w Samzę, jak wymieniłeś. Rozumiesz moje myślenie? Pozwoliłbym sobie na wejście w technologię, na której sam się nie znam, jeśli wiedziałbym, że są osoby jak na przykład ty, które mówią, wejdźmy Samzę, wiem jak to zrobić. Mówię, okej, nie ma sprawy. Byłem na projekcie, w którym, no i tak tym gościu właśnie podczas rozmowy dzisiaj kwalifikacyjnej, na którym powiedziałem, nie zgadzam się. Oj, chyba gościowi dogryzłem tam, także słabo siebie widzę. No cóż, tak, albo właśnie zdobyłem dodatkowe punkty lansu podczas interview. Miałem klienta w Łodzi i zaprosili mnie na rozmowę, mówiąc tak, mamy Sparka i Kafkę, rozważamy Kafkę Streams, ale chcielibyśmy Sparka. Tak, takie były ich wymagania. I oni już sobie wyrobili opinię i jakieś było moje zdumienie, kiedy ja sam powiedziałem, dla tych rozwiązań nie proponuję, nie rekomenduję Sparka. Bo jak się możecie domyślić, czytaliśmy z Kafki, pisaliśmy do Kafki i nic nie robiliśmy, żadnego machine learningu. Czysty, zwykły ETL. Do końca nalegali, żebym coś znalazł, jakiegoś haka na Kafka Streams, żebym powiedział o Sparku. Coś dobrego. Ja powiedziałem im, co zrobiłem. Zrobiliśmy poca na Kafka Streams i w tym samym czasie, czyli tak jakbyśmy zrobili na Scoopie albo na Samzie, i w tym samym czasie powiedziałem, gdybyśmy stosowali Sparka, zrobiłbym to tak, tak i tak. I to było imponujące przez to, że to było mniej linii kodu, wyglądało przyjemniej, ale nie miało uzasadnienia. To było przerost formy nad treścią, patrząc na inne powody, dla którego Spark był nieadekwatny, był zbyt kobylasty. Czujesz, o czym mówię?
Czyli jeśli ty mi powiesz Samza, panujesz nad sytuacją, porównujemy wady, zalety, wychodzi nam 10, wychodzi nam 8 w skali zalet wad, wchodzimy w to, nie ma sprawy. Nie? To jest moje w tej chwili myślenie. Inne pytania? Szanujcie czas tych, którzy chcą iść do domu. Nie ma pytań, dziękuję i zachęcam do stosowania Spark Streams, Kafka Streams, a może Akka Streams. Dziękuję.